Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 20 listopada 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek czwartego sezonu Nurdistriget and Alive. Kłaniam się nisko naszym wszystkim widzom i słuchaczom. Cieszę się, drodzy Państwo, że jesteście dzisiaj z nami, bo odcinek, jak zwykle, każdy jest wyjątkowy, ale dzisiaj szczególny z powodu jego wielowątkowości, o których się Państwo z pewnością za moment przekonacie. Dziękuję raz jeszcze. Za każdym razem podkreślam to, że bez Państwa obecności, bez naszych widzów i słuchaczy przygotowania do kolejnych odcinków NT nie miałyby absolutnie wielkiego sensu, bo nie mielibyśmy komu prezentować naszych gości i nie mielibyśmy przed kim przedstawiać takich fantastycznych historii i wielu wątków związanych z medycyną stanów nagłych. Dzisiaj takie wątki są przygotowane dla Państwa przez współpracę z wydawnictwem lekarskim PZWL i tutaj serdeczne podziękowania kieruję do pani Anny Świtalskiej, pani kierownik działu marketingu, przy której współpracy, przy której zaangażowaniu kolejny odcinek mógł się odbyć. Jest mi niezmiernie miło, że cały zespół PZWL obdarzył nas zaufaniem i możemy dla Państwa przygotować kolejny, mam nadzieję, również bardzo ciekawy odcinek. To też bardzo dużo dobrego po pierwszym odcinku o medycynie przedszpitalnej w PZWL nas spotkało, bardzo dużo dobrych opinii, bardzo dobrych komentarzy i wspólnie uznaliśmy z zespołem PZWL-u, z panią Anną, że należy dokonać wszelkich starań, by jak najszybciej przygotować dla Państwa kolejny odcinek przy współpracy właśnie z PZWL-em. Drodzy Państwo, pozwolicie, że dzisiaj nieco inaczej rozpoczniemy naszą audycję. Nie od razu zapowiem naszych gości, nie od razu kliknę dołącz do studia, żebyście mogli Państwo ich zobaczyć. Dzisiaj rozpoczniemy trochę inaczej. Dlaczego? Zaraz Państwo się dowiecie sami. I raz jeszcze chciałbym przywitać wszystkich i w tym momencie jeszcze podziękować wszystkim naszym partnerom, współorganizatorom dzisiejszego wydarzenia. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego Ratunkowa w Roztoce. Jest z nami ratownik na Wyspach. Pozdrawiam Ciebie, Pawle. Jest z nami również Marcin Wojcieszak z Lukas Felczer. Jest Krzysztof Kotliński z Paramedic Poland Ratownictwo. Cieszymy się, że dzisiaj również nasz gość, pan dr Marcos Chessy, dołączył ze swoim profilem do naszego wydarzenia. To jest dla nas ogromne wyróżnienie. Jest oczywiście z nami profil naszej gościni i wielu innych wspaniałych widzów i słuchaczy, którzy zdecydowali się na to, by kliknąć udostępnienie wydarzenia, czy informacji o wydarzeniu poprzez swoje media społecznościowe i już teraz koniecznie zachęcam Państwa do tego, żebyście napisali, dodając hashtag NTLive, gdzie dzisiaj nas oglądacie, gdzie dzisiaj nas słuchacie. Będzie nam niezmiernie miło przedstawić Państwa profile za moment, za chwilę na naszym ekranie, tak żeby zaproszeni goście mogli Państwa sami zobaczyć na tak zwane własne oczy. Mam tremę, bo dzisiaj naprawdę rewelacyjni goście, ale myślę, że dzięki Państwu przy współpracy z takim fantastycznym zespołem widzów i słuchaczy będzie naprawdę rewelacyjnie. Pozwolicie Państwo, że na samym początku będziemy mieli przyjemność gościć pana doktora Marcosa Chessy, lekarza, który od ponad 25 lat pracuje w systemie prehospitalnym, ale również pan doktor jest torakochirurgiem urazowym w dwóch referencyjnych szpitalach urazowych. O tych szpitalach opowie za chwilkę nasza gościni, pani doktor nauk medycznych Małgorzata Rak, która obecnie przebywa w jednym z tych szpitali i z pewnością coś nam więcej na ten temat powie. A więc zatem witamy w naszym studio. Są z nami również już teraz pani Małgorzata Rak. Dobry wieczór, Małgosiu, cześć. Dobry wieczór, cześć. Ale fajnie, że się udało. Jest z nami również dr Marcos Chessy. Hello, good evening, sir. Olá, olá, boa tarde. Olá. Está por aqui. Okej, Małgosiu, co powiedział nasz gość? Nie, że dobrze, że jest tutaj generalnie. Okay. Good evening, sir. Welcome to our community. Welcome to Enter Live Studio. Thank you very much for being with us today.
This is a great honor. This is a great pleasure to welcome you to our program. I hope so. This will be the beginning of our good cooperation in the future. I hope so. And I would like to say also thank you very much for your work in emergency medicine, which you have been doing for many, many years for our patients. Thank you very much for your work, sir. Eu que agradeço. O trabalho é igual para todo mundo. Todos nós também trabalhamos para salvar vidas, né? On dziękuję za podziękowanie i generalnie powiedział, że ta praca na całym świecie jest taka sama, także wszyscy pracujemy tak samo. Anyway, but thank you very much for this. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. W tym momencie pozwolicie Państwo, że pojawią się profile tych osób, które już są z nami. To jest taka tradycja. Staramy się podkreślić fakt tego, że są z nami goście. Ci goście, dodając hashtag NTLive, pokazują, skąd nas dzisiaj oglądają, skąd nas dzisiaj słuchają i mam nadzieję, że za pośrednictwem może mediów społecznościowych ktoś oprócz Ciebie, Małgosiu, jeszcze napisze do nas z Brazylii. Wpisując na kanale, na YouTubie nazwę naszego kanału Nurdistriget, pojawi się nasz kanał i tam już jest informacja, jak nas można oglądać. Więc należy wpisać Nurdistriget, znaleźć nas, dodać subskrypcję i będziecie mogli Państwo nas oglądać. Czy to będzie w Polsce, czy to będzie w Brazylii, czy to będzie w jakimkolwiek kraju, gdzie język polski jest bardzo dobrze zrozumiany, ale mamy dzisiaj backup, drodzy Państwo, bo pierwszą część naszego spotkania troszeczkę poprowadzi pani doktor Małgorzata Rak, która, jak już żeście się Państwo mogli dowiedzieć na samym początku, w trakcie naszej zapowiedzi, chcielibyśmy pana doktora zapytać w kilku zdaniach o prehospital, jak wygląda prehospital brazylijski i jak wygląda kwestia urazowa. Słucham Cię, Małgosiu. Ja będę rozmawiała po portugalsku z panem doktorem, jako że będzie to chyba bardziej naturalna forma dla nas rozmowy niż po angielsku i będę tłumaczyła po kilku zdaniach, także najpierw zapytam się, jak w ogóle funkcjonuje, podziękuję mu, że jest i jak funkcjonuje system opieki nad pacjentem urazowym. Marcos, estou tão feliz que você concordou conversar conosco sobre o tema, sobre atendimento das traumas no Brasil. E você pode nos falar sobre como funciona esse atendimento das traumas no Brasil? Sim. No Brasil, a gente tem o atendimento pré-hospitalar, antes de chegar no hospital, feito por ambulâncias. Tem algumas capitais tem o sistema de ambulância junto com o bombeiro. No meu estado, Paraná, tem o CIAT. E no Brasil inteiro tem o SAMU, que é o atendimento por ambulâncias. Generalnie ten prehospital jest realizowany przez karetki i w różnych miastach jest to troszeczkę inaczej rozwiązane. To, gdzie tutaj doktor pracuje, czyli w stanie Paraná, są karetki CIACI, czyli to są te karetki urazowe tak zwane, oraz są też karetki SAMU, które też funkcjonują na całym obszarze Brazylii, które są bardziej karetkami takimi do zachorowań. E você pode nos falar quem trabalha nas ambulâncias? Kto pracuje w karetkach? Nos dois sistemas, né, de ambulância, existem as ambulâncias básicas, que tem o socorrista e o motorista, e as ambulâncias avançadas, que tem o motorista, um enfermeiro e um médico. Są dwie karetki. Ta karetka podstawowa, w której jest tak zwany sokochista i kierowca, i jest karetka bardziej zaawansowana, w której dodatkowo jest jeszcze pielęgniarz czy pielęgniarka. Zapytam się teraz, co może zrobić ten tak zwany sokochista, czyli ktoś, kto nie jest odpowiednikiem naszego ratownika medycznego w karetce.
você pode nos falar o que pode fazer o socorrista ou o bombeiro na ambulância quando ele chegar no lugar de acidente? Que ele pode realizar os procedimentos, alguns? Os procedimentos que o socorrista pode fazer no Brasil são os procedimentos básicos. Imobilização de fratura, colocar o paciente na maca, curativos, parar sangramentos. Ele não pode fazer procedimentos invasivos. O socorrista não pode pegar acesso venoso, não pode drenar tórax, por exemplo, i não pode fazer intubação. Te rzeczy, które może zrobić taka osoba pracująca w karetce, ten socorrista, to jest przełożyć pacjenta oczywiście, zachowując wszelkie normy na leżankę, zabezpieczyć kręgosłup szyjny, zabezpieczyć złamania, założyć opatrunki, zatamować krwawienia. Na pewno nie może wykonać procedur, które naruszają powłoki skóry, czyli nie może na przykład nakuć, odbarczyć odmy, czy założyć wkłucia centralnego, czy zaintubować tego pacjenta, czy w ogóle założyć wkłucia, czy nic, co narusza powłoki skóry. Zapytam się o tą różnicę też pomiędzy strażakiem pracującym w karetce i właśnie tym socorristą. E você pode me dizer, porque eu sei que nas ambulâncias trabalham também os bombeiros. E qual é a diferença entre o bombeiro e o socorrista? Tem diferença, sim? Basicamente, o socorrista tem um curso técnico para fazer o atendimento. Nesse caso, o bombeiro faz esse curso técnico, que normalmente nós, os médicos do sistema, damos esse curso para eles poderem atender. E nas ambulâncias do SAMU, não são civis, mas fazem basicamente o mesmo tipo de atendimento que o socorrista bombeiro também faz. Então, é só a diferença de um ser militar e o civil, mas a prática e a forma de atendimento são os mesmos, é um curso técnico. Então, SIACI é militar, sim, e civil é SAMU. Exatamente. Okay. W zasadzie te różnice polegają na tym, że ten socorrista ma wykształcenie to podstawowe w udzielaniu pierwszej pomocy, natomiast strażak ma wykształcenie strażaka, plus ma jest przeszkolony, czyli ma tą podstawową edukację również w udzielaniu pierwszej pomocy. I w SAMU pracują właśnie raczej socorriści, natomiast SIACI jest jednostką militarną, czyli strażacy, tak? W związku z tym strażacy pracują w SIACI, natomiast w SAMU pracują, to są cywilne jednostki, w związku z tym pracują tam właśnie ci socorriści. Zapytam się o miejsce w takim razie doktora w tej medycynie przedszpitalnej. Eu sei que você trabalha em SIACI, mas onde? Você trabalha nas ambulâncias ou você trabalha em qualquer lugar ou você tem um sistema de, por exemplo, na Europa, em alguns países tem sistema de rendezvous. Então, o médico encontra com paramédicos, com ambulância. E onde você trabalha? O que é isso? O médico fica no quartel, de plantão no quartel, e tem uma viatura, tem uma caminhonete com material de suporte avançado dentro dessa caminhonete. Nesse mesmo quartel, nesse mesmo posto, também ficam as ambulâncias dos socorristas. E conforme a gravidade do atendimento, que essa gravidade é feita por um médico que está numa central e conversa com o solicitante. Através da interpretação desse médico junto com o solicitante, ele envia a ambulância básica e, se ele já reconhecer que é algo grave, ele envia o médico junto. Vai num outro veículo, como no sistema do rendezvous. Mas você tem que dirigir essa viatura ou você tem alguma pessoa? Você tem? Não, tem um motorista bombeiro que dirige essa viatura. É uma viatura do bombeiro. Ok. No mają system rendezvous, czyli ten lekarz ma pomieszczenie, w którym przebywa, oczekuje na wezwanie. W momencie, kiedy zgłaszany jest jakiś wypadek,
osoba przyjmująca wezwanie podejmuje decyzję, czy wysyła karetkę samą, czy wysyła też karetkę i lekarza, ale oni jadą z zupełnie innych kierunków, czyli oni nie jadą razem, nie wsiada ten lekarz do tej samej karetki. W związku z tym spotykają się w jakimś miejscu, czy to na miejscu zdarzenia, czy to gdzieś po drodze, jeżeli tego wymaga sytuacja. Natomiast pojazd, w którym porusza się pan doktor, jest prowadzony też przez strażaka i zawiera tam wszystkie rzeczy w środku, które będą mu potrzebne przy pomocy. Teraz zapytam się, co może zrobić w ogóle. Então, por causa que o bombeiro, o socorrista não pode fazer nada que Invasivo. Sim. O que você pode fazer no lugar do acidente? Como médico, a gente tem liberdade para fazer todo o atendimento avançado no local. Acesso venoso, drenar tórax, intubação, acesso cirúrgico de via aérea e até mesmo toracotomia de emergência. Nós temos materiais para fazer toracotomia na ambulância, se for necessário. On może zrobić wszystko, do czego lekarz jest uprawniony, czyli zarówno jak przyjeżdża, zakłada wkłucie, intubuje tego pacjenta, zakłada wkłucie centralne, odbarcza odmę, zakłada dren, jeżeli jest taka potrzeba, to również otwiera klatkę piersiową i zabezpiecza tego pacjenta, tak, czyli robi tą torakotomię ratunkową. Good job! I teraz zapytam się, czy karetka jakoś informuje, że jedzie z pacjentem, tak? Bo dla nas to jest bardzo ważne. E quando a ambulância está no caminho ao hospital, eles entram em contato com o hospital que estão indo e com quem? Se sim. Existe uma central em que faz toda a triagem e regulação dos atendimentos. Nós, da ambulância, passamos as informações para o médico que está nessa central e esse médico liga para o hospital, passando os detalhes do caso que está a caminho daquele hospital. To jest odpowiednik taki naszy dyspozytorni, tylko tam siedzi lekarz, który podejmuje decyzję tak o wysłaniu na przykład tego lekarza, czyli po tym, co zgłaszają poszkodowani, tudzież świadkowie, i ta sama osoba dostaje informację od doktora bądź od strażaków, że mają pacjenta w stanie ciężkim, dokładnie opisują, co jest zrobione, czy pacjent jest przytomny, nieprzytomny, zaintubowany, niezaintubowany, i ta osoba dzwoni do szpitala, żeby poinformować, że jadą z tym pacjentem. Pacjent już jest w SOR-ze i jak to wygląda, taki pacjent urazowy? E quando o paciente está nos pronto-socorros, você tem algumas pessoas, trauma team? No Brasil, para poder ser chamado de pronto-socorro, tem que ter obrigatoriamente de plantão cirurgião, ortopedia, neurologista, pediatra, anestesista e clínico, todos esses médicos, de plantão no hospital. E os sobreavisos das especialidades, oftalmo, cirurgia torácica, plástica, vascular, tem que estar de sobreaviso para ser pronto-socorro. Mają zespół przygotowany i jest taki wymóg, żeby w trakcie, już policzyłam na rękach, że mam teraz 6 lekarzy z pamięci, doktor powiedział, że jest obowiązek, żeby na tym SOR-ze, czyli który się nazywa pronto-socorros, był chirurg ogólny, był ortopeda, był neurolog, był pediatra, był anestezjolog i jeszcze jednego mi brakuje. Neurochirurg? No. Ortopedista, neurocirurgião? Neurochirurg. I teraz w zależności od... Sim, ortopedista também. Sim. I w zależności od tego jeszcze jaki to jest szpital, to oni oczywiście mają na przykład na dyżurze tego torakochirurga, chirurga naczyniowego, także mają, czy chirurga plastycznego na przykład również. Pięknie. I zapytam się, jak doktor widzi w ogóle miejsce może ratownika medycznego, paramedyka w tym systemie?
Você pode imaginar o lugar no trabalho, o lugar para o paramédico no seu sistema ao Brasil? Infelizmente, no Brasil, nós não temos paramédicos. Tem só o socorrista, que faz um curso técnico. Na ambulância avançada, tem um enfermeiro que fez o curso superior de enfermagem. Mas é realmente uma necessidade que seria muito útil, sim, ter um paramédico nas nossas ambulâncias. Com certeza, caberia muito bem o trabalho de paramédico nas nossas ambulâncias i com certeza ia ser bem melhor o trabalho. Tak, doktor oczywiście mówi, że no niestety nie mają ratowników medycznych w ich systemie, mają właśnie tych sokochistów czy strażaków i mają pielęgniarki, pielęgniarzy. Natomiast zdecydowanie widzi miejsce dla tego paramedyka, który mógłby wykonać już wiele procedur tak, na miejscu zdarzenia. Ja mam takie pytanie do pana doktora. Małgosiu, ty jesteś na zaproszenie pana doktora po raz kolejny, drugi raz w Brazylii. Czy w Brazylii jest również znany system wymiany właśnie personelu innego niż tylko lekarze, ratownicy, pielęgniarki, pielęgniarze? Zdarza się, że przyjeżdża personel też z innych krajów, który posiada inne zawody medyczne? Ele tem uma pergunta para você, porque ele sabe que eu estou no estágio no Brasil e ele tem pergunta se o seu hospital tem essa troca de algumas pessoas que trabalham em medicina de emergência, não só médicos, mas também, por exemplo, enfermeiras, paramédicas. É possível? Você disse se é possível quem não é médico trabalhar na ambulância? Não. Se é possível fazer o estágio quando, por exemplo, alguém é o paramédico, ele queria fazer o estágio no Brasil, você tem algumas pessoas que fazem isso e não só os médicos? Tem sim. Existem estágios que são observatórios, na verdade, né? Faz aplicação, a maioria dos hospitais que atendem trauma são hospitais escola. Então, eles têm, alguns hospitais têm essa facilidade de permitir estágios de quem venha de fora, mas são estágios observatórios. Não é permitido realizar procedimentos. Tak, oni mają taki system, ale mówi, że dużo szpitali, które zajmują się urazami, ma system staży obserwacyjnych, czyli wtedy osoba, która zgłasza taką chęć, podejmuje taki staż obserwacyjny, czyli ona nie może podejmować żadnych procedur, robić procedur, ale może obserwować całą pracę. Ponieważ wiem, że w szpitalu robią specjalizację również lekarze, to już mówię od siebie, z innych krajów, to jeszcze się tylko o to zapytam, żeby może doktor pochwalił trochę swój szpital. Eu sei que você agora tem um médico de Canadá, sim, e ele tem um estágio no Hospital do Trabalhador. Você falou que não só hospital, mas também uma escola. Você fez isso para médicos? Sim, a maioria dos pronto-socorros, né, que atendem trauma no Paraná, são ligados a hospitais escola, e aí eles têm esses intercâmbios entre as universidades para poder fazer estágio. É muito comum também os hospitais que não atendem trauma mandarem os residentes para fazer estágio nos hospitais que atendem o trauma, no centro de trauma. Isso também acontece com frequência. E o estágio é internacional, sim? Internacional e nacional também. Nacional também. Ponieważ teraz akurat łącznie ze mną jest doktor z Kanady, który tam jest teraz pół roku będzie na stażu, dlatego zapytałam, czy mogą przyjeżdżać lekarze, żeby się uczyć i podkreślił, że tak, że są to zarówno staże narodowe, czyli ze szpitali, które nie mają tyle urazów, co tutaj, jak również międzynarodowe z różnych krajów. Lekarze mogą przyjeżdżać, uczyć się, wtedy to nie jest staż obserwacyjny, tylko jest to staż zawodowy.
Jeszcze też na początku naszej audycji wybrzmiało podziękowanie do pana doktora za to, że jak każdy medyk pracuje na rzecz pacjentów i ratowanie zdrowia i życia, i za to też chciałem jeszcze raz się ukłonić, ale chciałbym panu doktorowi teraz podziękować za to, że zaprosił naszą panią doktor Małgosię na kolejny staż, że nasza doktor ratunkowa może nabierać doświadczenia z obszarów, gdzie może miałaby troszeczkę mniej szczęścia spotkać takich pacjentów z takimi urazami. Tak więc bardzo panu dziękuję, że stworzył pan taką przestrzeń dla Małgosi, żeby mogła zdobywać wiedzę i umiejętności, które oby się nie przydawały za często, ale jednak będziemy mieć świetną specjalistkę tak dobrze przygotowaną. Ele quer agradecer você que não só por o encontro hoje, mas também porque você fazer é possível para o meu estágio lá, que eu poderia saber mais sobre as traumas que não são tão frequentes na Polônia e só isso. Agradeço também. É muito bom poder trocar experiência. Eu mesmo estou aqui em Boston agora, trocando experiência em cirurgia torácica no hospital aqui, estou alguns meses aqui, então essa troca de experiência é super bem-vinda em todas as áreas e parabéns aí pelo teu esforço i também pela tua profissão dentro do hospital. Doktor powiedział, że taka wymiana umiejętności, doświadczeń jest bardzo ważna w ogóle w pracy z pacjentem urazowym i on też jest teraz na stażu w Bostonie, gdzie wymienia doświadczenia odnośnie chirurgii urazowej i jest już tam kilka miesięcy i wie, jak to jest ważne, żeby właśnie wymienić się doświadczeniami i też dziękuję za to, że może. Świetnie. Małgosiu, pojawiło się pytanie od naszego widza, słuchacza odnośnie uprawnień pielęgniarzy, pielęgniarek. My mamy taką umowę z panem doktorem, że jak się pojawią dzisiaj w trakcie audycji jeszcze pytanie bezpośrednio, to my te pytanie przetłumaczymy, wyślesz do pana doktora, uzyskamy, mam nadzieję, wyczerpującą odpowiedź, a potem pojawi się to w naszym poście, tak żebyśmy nie zabierali czasu, bo wiem, że doktor jest troszeczkę też zajęty swoimi pacjentami, a jeszcze mamy niespodziankę, mamy wycieczkę po brazylijskim sorze, prawda? Zgadza się, nawet dwie. Nawet dwie. No to zaczynamy od której? Zaczynamy myślę, że zaczniemy tej, kiedy przychodzisz się po sorze i pokazujesz trochę tej przestrzeni, w której na co dzień pracujesz. Zgadza się? Dobrze, tylko podziękuję jeszcze doktorowi, że był dzisiaj z nami, dobrze? Tak, oczywiście. Vamos ver agora o filme sobre os prontos socorros no Hospital do Trabalhador, mas eu agradeço você que você esteve hoje conosco e até. Thank you very much for your time, sir. Good luck in the Boston. I will say just you should to learn a lot of things for the take of care a lot of patients. So thank you very much for your time and thank you very much for your help. Thank you. I'm very happy to be here today. Thank you very much for your time. And I love to work in Seattle. I've been there for 25 years, and I'll be there until God wills or retire. Thank you very much for this. Thank you. Obrigada. Ciao, ciao. Obrigada. Wow, to jest naprawdę niesamowita sytuacja, kiedy mamy możliwość spotkać się w takim towarzystwie. To jest pierwsza sytuacja, kiedy na antenie NT-Live spotykamy gościa z Brazylii, ale z Bostonu. Już z różnych części świata żeśmy się łączyli, ale to już jest na pewno wielki sztos. No dobrze, to prezentujemy ten nasz odcinek. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba z komentarzem Małgosi, a później po jednym, po drugim zaprosimy już Państwa do tego wszystkiego, co jest na dzisiaj przygotowane. W związku z tym jest pani doktor Małgorzata z SOR-u, tak więc prezentujemy, zaczynamy. I co, żegnamy się z panem doktorem, czy pan doktor jeszcze z nami zostaje? Você quer ver isso conosco ou você tem trabalho e pacjenta łącznie z deską na leżankę.
karetka od razu z podjazdu wjeżdża na salę, w której przyjmują pacjentów najpierw studenci medycyny 4. i 5. roku. Widzicie tutaj oznaczenie. To oznaczenie specjalnie jest w różnych kolorach, żeby pokazać, jak bardzo zajęta jest ta sala. Czyli w tym momencie mamy trzeci stopień żółty. W momencie, kiedy jest czerwony, to pacjentów tutaj się nie wpuszcza, czyli oni muszą wtedy czekać w karetkach. Krótko Wam tylko pokażę, jak ona wygląda. No, z uwagi na to, że jest dużo pacjentów, więc nie będziemy tam wchodzić. Stąd ten pacjent albo jedzie na tomografię komputerową tutaj, bądź idzie na przykład na zdjęcie, gdzie zdjęcia są wykonywane tutaj. W obrębie SOR-u jest bardzo łatwy dostęp do sali operacyjnej, gdzie jeśli pacjent tego wymaga, natychmiast tam wjeżdża. Natomiast są jeszcze sale, w których się zaopatruje pacjentów, między innymi sala, w której się pacjentów gipsuje, oraz sala, w której się pacjentów szyje. I to wszystko robią studenci medycyny, pod okiem oczywiście lekarza rezydenta, dlatego że tutaj jest bardzo duża uwaga zwrócona na to, żeby stopniować tę pracę, czyli rezydent nadzoruje studenta, natomiast rezydenta nadzoruje specjalista. I następnie jest obszar, w którym ci pacjenci przebywają, czekując na pomoc. Jest stanowisko pielęgniarek. Tam możecie zobaczyć monitor, na którym wszystko się wyświetla, czyli widzimy na przykład, czy pacjenci wymagają jeszcze jakiejś konsultacji. To wszystko jest odhaczane w momencie, kiedy jakaś konsultacja, bądź rentgen, bądź badania przyjdą, to można to zobaczyć na monitorze. Tam są dalej dwie sale takie duże, w których przebywają pacjenci. Tutaj, jak spojrzycie do korytarzy, teraz mogą się wydawać pełne, ale tak naprawdę są puste. Podobnie jak tutaj leży jeszcze pusta leżanka, natomiast w momencie, kiedy jest sobota, piątek, sobota, to wszystkie te korytarze są pozajmowane przez leżanki, na których leżą pacjenci i jest zadziwiające, ile jest w stanie tych pacjentów tutaj się zmieścić. To jest ich zdecydowanie więcej niż w Polsce. W tym szpitalu, to jest Hospital de Trabalhador w Kurtybie, i w tym szpitalu przyjmowani są pacjenci urazowi. No to mamy to. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo mogliście z zaciekawieniem obejrzeć to, co Małgosia dla nas przygotowała. I bardzo proszę, komentarz. Ja tylko chcę powiedzieć, że mi się to zacinało bardzo i ledwo mi się ruszało, ale chciałabym wytłumaczyć się trochę z tego, że ja tam jestem na pierwszym planie, ale miałam dużą obawę, żeby nie pokazać jakiegoś pacjenta i nie byłoby problemu, dlatego też te wszystkie przejścia były takie trochę poukrywane, tak, żeby nie pokazać pacjenta, bo jednak to byłoby nie w porządku bardzo, zarówno tam, jak i u nas w Polsce. I chcę tylko powiedzieć, że tam jeszcze po drodze było miejsce, gdzie jest taka winda metalowa i tam z lotniska, które jest na dachu, ląduje sobie helikopter i tamtędy pacjent wjeżdża na przykład, tak? Także tam jest też pomoc socjalna i bank krwi w tym samym korytarzu, co pacjentów się szyje, także ta pomoc rzeczywiście jest bardzo szybka. No to dobrze, to chyba mamy wszystko. Czy ten drugi film chcemy od razu zaprezentować, czy czekamy z nim nieco później, Małgosiu, jak sobie życzysz? Myślę, że od razu to już serwujemy. Dobrze. No to jeszcze jeden film i potem od razu się żegnamy i już wprowadzamy Państwa w naszą audycję. Zatem już udostępniamy to nagranie, które zostało przygotowane przez Małgosię i jeszcze do tego nagrania dołączy dr Maciej, który już czeka w blokach do spotkania dzisiaj z nami. I jestem przekonany, że ten wycinek nagrania z Brazylii przypadnie do Państwu do gustu. Był on nagrywany kilka dni temu. Puszczam na chwilę, tylko nam pokażą, czy nie?
No jasne, ty mówisz po portugalsku. No zapytam się, wiesz, może, a już się zgodzą, jak odmówią, to odmówią, jak nie odmówią, no to się zgodzą. Powiedziałbym coś po hiszpańsku, ale to nie ten język. Eu sou médica da Polônia, eu faço estágio aqui e eu tenho uma entrevista com os garotos de Noruega e Polônia. Eu gostaria de entrar na ambulância só para mostrar sem paciente. A gente tá com a vítima aqui, quer mostrar mais ou menos aqui, ó. E a hora que sair a vítima, eu mostro para você. Não, nossa vítima não. Mas, o que você tem lá? Você tem os medicamentos? Essa aqui é uma ambulância de suporte básico, né? Não tem medicação. Nie mają tyle leków, Cilindro de oxigênio, mają tlen, materiais para atendimento pré-hospitalar, de trauma, né? żeby zabezpieczyć, Colar cervical, tábua. czyli mają kołnierz, mają deskę, żeby zabezpieczyć tylko ofiary wypadków. Temos o DERI aqui. Sol. O desfibrilador, né? Oi, aqui, gente. Sim, muito bom. Gdzie? Widzimy? Da onde é esse pessoal aí? Polônia. Polônia, sim. Temos entrevista com os garotos de Noruega, eles são paramédicos, médicos de emergência, porque eu sei que você não tem paramédicos aqui, sim? Não. Vocês são bombeiros. Bombeiro militar, isso. Daí, quando precisa do médico, apoio do suporte avançado, a gente aciona pelo bombeiro, aí vem o médico para dar apoio pra gente. Jeżeli potrzebują wsparcia do jakiegoś urazu, to wtedy dzwonią do stacji i wysyłają im lekarza, czyli na zasadzie rendezvous. Daí faz intubação, pega I on acesso intubuje, venoso, zakłada kłucie dożylne. procedimento avançado. Mają taką torbę. Aqui temos ambu, a bolsa válvula máscara, Sim. Mają ambu, maskę. adulto, pediátrico, infantil, Mają też zestawy pediatryczne i dla noworodków. Kołnierz oczywiście. Para trauma, né? para adultos. Isso, pediátrico. To jest pediatryczny taki kołnierz. Foi lá? Fiquei sabendo que o senhor estava chegando aí. Curativos. Opatrunki ma. Esse para mobilizar o braço, né? As bandagens, né? Pra Chusty fazer trójkątne quitória. mają. Aqui são as Guedel, né? Não sei como é que chamam lá. No i mają ruki, no to takie typowe, tak? Aí, ó. Falar basicamente isso, né? Só Lá você tem também colar. colares. Tem PMG. Mają 3 rozmiary tych kołnierzy. Mają bloki. No i to chyba wszystko w zasadzie. A po co im jest kask? Małgosiu? Tak są opatrunki raczej. Małgosiu? I Soro. mają roztwory, płyny mają, tak? Tam jest na ziemi położony kask motocyklowy. Dlaczego? Prywatny, czy dlaczego ten kask tam leży? Ele está perguntando porque isso aqui... Essa é da vítima. A, to jest ofiary, która jest w środku, tam jest pacjent, nie wiem czy O zauważyliście nawet dwóch. motoqueiro que caiu na rua. Da nossa vítima. É isso. To my nie będziemy przeszkadzać. Estado avançado, vem o médico, ele faz a intervenção avançada. To jest podstawowe wyposażenie, jeżeli chcą bardziej zaawansowanego, no to wzywają sobie lekarza. Chcecie coś zapytać jeszcze? Pozdrowić z Norwegii byśmy bardzo chcieli i podziękować za waszą pracę. Obrigada. Imagina. Obrigado. Deus abençoe. Precisar de alguma coisa? Sim. Tá bom? Okej, to bo... Dobra, jakbyśmy coś potrzebowali, no to trzeba podejść i pytać, on jest bardzo chętny do tego, żeby Drodzy Państwo, no takie rzeczy tylko w Entelife. Nagranie udało się zrobić, może były jakieś takie zacięcia, problemy techniczne, ale wybaczcie, drodzy Państwo, gdzieś tam na podjeździe, gdzieś tam na wjeździe do Soru. Dzięki Małgosiu, że dołożyłaś takich starań, żeby pokazać chociaż kawałek
Nie ma za co. Szkoda, że wszystkiego nie mogłam pokazać. Wszystko, co najlepsze przed nami. Dobrze, zatem ja jeszcze raz panu dziękuję, doktorowi, za wizytę. Tobie, Małgosiu, na chwilkę dziękuję. Zapowiem was tak, jak należy, ciebie i pana doktora Macieja i widzimy się za parę minut. Marcos, ciao, ciao. Drodzy Państwo, tak jest w naszych odcinkach, w naszych audycjach, że przychodzi czas na to, żeby zapowiedzieć naszych gości. Oczywiście, kiedy wpiszecie Państwo do internetu zapowiedź, nazwisko, imię, nazwisko, tytuł naukowy, zarówno gościni i gościa dzisiejszego spotkania, to z pewnością dowiecie się bardzo wiele na temat właśnie sylwetek osób, które za chwilkę będą opowiadały o swojej książce. Ale dzisiaj w sposób szczególny tekstem pewnej bardzo drogiej nam osoby chciałbym zapowiedzieć odcinek i zapowiedzieć wystąpienie właśnie pani doktor Małgorzaty i pana doktora Macieja. W 2016 roku nakładem PWN-u ukazała się książka Siła duetów, jak relacje rozbudzają kreatywność. Opis tytułu jest niezwykły i idealnie pasujący do gości dzisiejszej audycji. Nagle pojawia się przyspieszenie, nagle przestrzeń między nami jest bardziej mostem niż przepaścią. Nagle nie wiemy, co powiedzieć, ponieważ tak wiele jest do powiedzenia. Albo na odwrót, dokładnie wiemy, co powiedzieć, ponieważ w jakiś prawdziwy sposób miliardy impulsów zaangażowanych w myśl i mowę nagle się łączą, odnajdując właściwą drogę. Czasami spotykasz kogoś, kto może zmienić twoje życie. Czasami czujesz w obecności innej osoby, że ty sam potrafisz na nową orbitę, że ziemia pod twoimi stopami bardziej przypomina trampolinę, że jesteś w stanie z tą nową osobą tworzyć rzeczy piękniejsze i użyteczniejsze, bardziej fantastyczne i realnie niż kiedykolwiek wcześniej. Co sprawia, że dwójka jest w stanie osiągnąć to, co niedostępne dla samotnie pracującej osoby i na czym polega twórcza chemia między dwojgiem ludzi? Poznaliśmy się w 2017 roku. Na doktor Małgorzatę Rak zwrócił mi uwagę Przemek Guła. Pan doktor ma niezwykły dar rozpoznawania i przyciągania do siebie utalentowanych, mądrych, pięknych osób. Z wielką ciekawością słuchałam wykładów całej trójki. Wykłady zmieniły się w pierwsze spotkania w rozmowy w ciepłe, oddane relacje. Od pierwszego spojrzenia miałam świadomość, że 3 razy M to nie tylko świetni specjaliści, lecz także osobowości. Wiedzieli dokładnie, jaką książkę chcą mieć, o jakiej nie chcą, a jakiej nie chcą, kogo naśladować, a kogo unikać, co pokazać, co przekazać, a co zostawić. Szykowało się coś wyjątkowego i jednocześnie trudnego. Jak przekonać bowiem tradycyjne kolegium wydawnicze PZWL do pierwotnego tytułu książki Bękarty Soru? Jak wytłumaczyć redaktorom merytorycznym, co oznaczają tytuły rozdziałów? Czy leczy z nami pilot, Jedi resuscytacji, polowanie na gorylę, Take my breath away, buziak na dobranoc, a może Ketalicja w krainie czarów? Teksty były świetne, ryciny oryginalne, tempo prac szalone, rozmowy i dyskusje emocjonalne, pomysły odważne, efekt bestseller. Ulubiona książka studentów, ratowników, lekarzy, a przede wszystkim manifest medycyny ratunkowej. Nie chodzi przecież tylko o przekazaną wiedzę, co oczywiste, lecz także pasję zawodową autorów, ich postawę, zaangażowanie, tuzinkowość i oryginalność. Wraz z zespołem z wielką przyjemnością przeobraziliśmy wizję autorów w książkę. To była jednocześnie przyjemność i bardzo ciężka praca. Stworzenie mądrej, wnikliwej, a jednocześnie zabawnej publikacji wymaga zarówno dyscypliny, jak i twórczego myślenia autorów i redakcji. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem szczęściarą. Dziękuję Małgosi, Maciejowi i Michałowi za wspaniałą przygodę, która wciąż trwa. Ich akceptację, nasz wspólny czas tworzenia. Po prostu musieliśmy się spotkać. Autorką zapowiedzi naszych dzisiejszych gości, którzy są jednocześnie współautorami książki pod tytułem Polowanie na gorylę, jest pani Stella, zapomniałem pani nazwiska, proszę wybaczyć, starsza redaktorka, starsza wydawczyni wydawnictw naukowych PZWL. Serdecznie pani dziękuję, serdecznie panią pozdrawiam i mam nadzieję, że jest dzisiaj pani z nami, bo miałem wrażenie, że przez chwilkę panią gdzieś widziałem tutaj w naszych komentarzach.
Jeszcze raz ukłaniam się nisko naszej pani Steli, która napisała te piękne słowa. Jestem przekonany, że chwyciły za serce nie tylko mnie, panią Małgosię i pana Macieja. Zatem zapraszam raz jeszcze panią Małgorzatę Rak i pana Macieja Bohatyrewicza, którzy są dzisiaj z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. No, to niech ktoś się odważy coś powiedzieć po takich słowach, których autorką jest pani Stella Nowośnicka-Pawlitko. Serdecznie dziękuję i pani Stelo odebrało mi głos. Dziękuję bardzo. No ja mogę coś powiedzieć, dlatego że no to była historia tego, jak spotkanie na swojej drodze właśnie osoby zupełnie przypadkiem, czyli mówimy o doktorze Przemku Gule, którego kiedyś poznaliśmy przy okazji jakiejś konferencji, zaczęliśmy z nim rozmawiać, ponieważ jest to osoba otwarta na ludzi, na kontakt, na pomysły, jest niesamowity, w ogóle niesamowity ma umysł i on nas zapoznał właśnie z panią Stellą, której pomysł na napisanie tej książki w zasadzie to ona nam zaproponowała, żebyśmy coś takiego spróbowali stworzyć. Tak. Bo zobaczyła jakiś potencjał, a że my byliśmy bardzo buntowniczy, to tak chcieliśmy zatytułować tą książkę właśnie Bękarty SOR-u, ponieważ tak się czuliśmy jak takie bękarty w całych realiach naszej medycyny ratunkowej i nawet przez to, że nie mieliśmy nauczycieli ratunkowych, takich ratunkowych, tylko to było trudne, żeby tą specjalizację zrobić, chociaż oczywiście też spotykaliśmy na swojej drodze wspaniałe osoby i ja muszę powiedzieć, że moja pierwsza nauczycielka, no to pani doktor Elżbieta Gabrijańczyk-Maciaszczyk, to po prostu coś cudownego i gdyby nie ona, to ja bym nie była tam, gdzie jestem, zdecydowanie, bo ona mnie ukształtowała w jakiś sposób. Ale byliśmy kartami o tyle, że nie mieliśmy tych rodziców ratunkowych, którzy by nam od początku mówili, że to jest tak, my tego musieliśmy wszystkiego szukać. My musieliśmy na stronach oczywiście zagranicznych, uczyć się na własnych błędach i wiedzieliśmy, że jakby mieliśmy ten bunt taki w środku, że no przecież tak nie może być, nam tu trzeba coś zmienić, to ten cały system, to wszystko jest chore, no i my postanowiliśmy zrobić tak zarówno jakby niezależnie od siebie na początku ja i Maciek, tak jak w piosence, którą już tutaj chciałabym wspomnieć, ale Michael Jackson, Man in the Mirror. Jeżeli chcesz zmiany, zmień siebie. Zacznij od siebie. Jak siebie zaczniesz zmieniać, to świat zacznie się zmieniać. I tak było tutaj. My się poznaliśmy z Maćkiem całkiem przypadkiem. I dosyć zabawne to było zdarzenie. W każdym razie muszę powiedzieć, że Maciek jest osobą, która jako ta osoba z duetu naszego, on mnie popycha do działania, do opanowywania pewnego przeciągu w mojej głowie, który jest, do nadawania formy, do uspokajania się czasem, bo mam po prostu więcej pomysłów. A ja z kolei, jak już mam nadzieję, że będę miał chwilę świętego spokoju, to zlecam kolejne zadanie. Tak. Przede wszystkim witam Ciebie, Macieju, bo dzisiaj na początku trochę więcej było wątków sprowadzających. Ciebie nie miałem okazji zobaczyć w poczekalni. Cieszę się, że jesteś, cieszę się, że dotarłeś. A powiedz mi, jak pani Stella powierzyła mi takie bardzo trudne zadanie, żeby przeczytać w miarę możliwości zgrabnie to wprowadzenie o was, to co sobie tak pomyślałeś o matce smoków? Co tam chodziło po twojej głowie, jak żeś słyszał te słowa? No właściwie tutaj wiele to nie ma co opowiadać, bo ta książka, to, że ona się ukazała w takiej formie, to tak naprawdę jest zasługa Steli. Bo owszem, my tam z Gosią sobie funkcjonujemy na okładce, ale wielki szacun dla dziewczyny, która dała nam w dużej mierze wolną rękę i na te różne nasze takie nietypowe pomysły pozwalała. Gdzie zwykle te podręczniki do medycyny są pisane tak raczej nudno i drętwo.
Więc tutaj no my nic nie traciliśmy, nic nie ryzykowaliśmy, no a ona potencjalnie tak, no bo no była to jakaś odważna decyzja z jej strony, więc nas tu przygarnęła, pomogła. No, jest z nami Stella. Pani Stella Nowośnicka, Pawlitko, jest z nami. Pani Stelo, bardzo dziękuję za to, że Pani jest, że Pani tworzy wspólnie z kolejnymi smokami kolejne książki, kolejne publikacje. Nie tak dawno widzieliśmy się w odcinku z Tomkiem Milczakiem, kiedy Pani nas zaszczyciła swoją obecnością i mogliśmy posłuchać, jak się tworzy publikacje, jak się tworzy to wszystko, co później otrzymuje nie tylko nazwę bestseller, tylko że to jest właśnie przez widzów, przez czytelników, przez słuchaczy, teraz można tak określić, nazywane właśnie bestsellerem. To czym dla Małgosi jest taki bestseller, który... To jeszcze jedną rzecz, tylko o tym, co Gosia powiedziała, że przez przypadek gdzieś tam na swojej drodze spotkaliśmy się ze Stellą, z Przemkiem, to przytoczonym przez Ciebie powiedziałbym, że owszem, przypadki, ale właściwie też ciężko zapracowane przypadki. Bo to jest szukanie odpowiedzi, tak? To my przez przypadek, czyli byliśmy na konferencji, rozmawialiśmy, szukaliśmy, poruszaliśmy kwestie niewygodne i nietypowe z różnymi osobami. Czasem mając odwagę pójść pod prąd albo zrobić jakieś wystąpienie na konferencji w formie luźnej, z jakimś uśmiechem, przekleństwem w trakcie i bez marynarki, tudzież w dyskusji po wykładzie czasem się postawić różnym bardziej uznanym nazwiskom w kraju, jeśli była dyskusja, się z czymś nie zgadzaliśmy. Więc to też takie trochę bękartowanie. Czy w związku z tym mogę wnieść pomysł, żeby zaprezentować pierwsze pytanie? Skoro jesteśmy przy książce? Czy... W tym momencie jeszcze nie. Chciałem jednak odnieść się do słów pani Steli, bo pani Stella użyła tam takiego określenia, że tak, że to się stało bestsellerem. To czym jest taki bestseller dla bękartów SOR-u albo dla ludzi, którzy chcieli iść zupełnie pod prąd, dla ludzi, dla których nie jest takie wszystko oczywiste i nie godzą się na wiele rzeczy, które zaobserwowali w własnej karierze zawodowej? Bo to jest dla mnie intrygujące, jak wy postrzegacie te definicje, bo myślę, że ona może być zgoła inna od innych autorów. Czy ja nie umiem powiedzieć na pytanie, co to jest bestseller, ale natomiast mogę powiedzieć, że dzięki PZWL pokazaliśmy sposób myślenia, który jak się okazuje nie jest tylko naszym sposobem myślenia, bo znalazła się cała rzesza ludzi, którzy podchodzili i mówili: ja też tak mam, ja też tak czuję, ja też tak myślę i też tak uważam, dziękuję, że to napisaliście. Maciej? Pytasz, czym dla mnie jest taki bestseller? Tak, ale w takim twoim własnym przekonaniu, właśnie takim, które idzie pod prąd, taki, na który się nie zgadza na wiele Problemem. rzeczy. Okej. Rozwijmy się. Podchodzi całe mnóstwo ludzi i mówi, że to jest fajne i jak super to podziałaliśmy. A ja jestem trochę nieśmiały wtedy i się krępuję. My też. Więc to jakiś tam dyskomfort, bo jest to forma, nazwijmy to, jakiejś małej sławy w naszej maluteńkiej niszy, o którą w żaden sposób nie zabiegałem. A drugi problem to taki, że w takim razie pojawiają się pomysły, to może coś jeszcze. I zamiast mieć święty spokój, to się boję, że za chwilę Gosia mi znowu jakieś życie zorganizuje. Oczywiście, że tak. Tak, spółki ze Stellą. No właśnie, bo jeżeli jest jakiś sukces, jest jakiś efekt dobry na plus, dobry feedback od czytelników, no to skoro już czytam 450 stron waszej książki, może nie do końca wyczerpało temat albo nie do końca zaspokoiło głód wiedzy i przede wszystkim innego spojrzenia na medycynę, to może już czas na to, żeby medycynę ratunkową, to może już czas, żeby tworzyć kolejne dzieła. Ja chciałabym powiedzieć, że my całe życie mamy pewien niepokój w sobie i chyba taką cząstkę chaosu. Maciek to nazywa chomikami w głowie, ja to nazywam przeciągiem w głowie. Coś, co nie daje
usiąść, bo Maćka gryzą chomiki, a u mnie wszystko wywiewa i muszę, tak jak i Maciek, musimy coś robić. W związku z tym każdy z nas się realizuje zawodowo, wymyślając... Nuda zabija, tak. Znaczy, ja sobie wymyśliłam właśnie staże w Brazylii, żeby się uczyć ciężkiej urazówki. Oczywiście dr Chezi zaprosił na taki staż, tylko wiadomo, no, to było hasło rzucone na zasadzie, a jak chce, to może przyjechać, a ja dobra, ze mną to nie ma tak, jak chcę, to może przyjechać, bo ja przyjadę. Jak mnie zaprosisz na 2 tygodnie, to ja się wbiję, wiesz o co chodzi. Więc po prostu myślę, że niewiele, nie wiem, czy niewiele osób nas jest w stanie zrozumieć, może ktoś jest w stanie nas zrozumieć, ale mamy coś takiego i niestety sobie to podpalamy sobie cały czas wzajemnie. Bo jak ja wiem, co robi Maciek, to mnie po prostu mówi, nie, no coś muszę zrobić, to może ja bym na przykład to. I biegnę, i robię. I robię to zupełnie niezależnie od siebie, tak, ale wzmacniamy się przy tym. Dobra, już będzie w końcu czas wyluzować i Gosia mówi, że ma jakieś kolejne pomysły i tak, kurde, no to chyba też powinienem, też coś zrobię, no tak. Słuchajcie, bo dzisiejszy odcinek jest przygotowany z waszym wydawnictwem, z panią Anną, z panią Stellą, tak w tą całą, jesteśmy tacy zaopiekowani tym logotypem PZWL-u i dla mnie to jest naprawdę niesamowite wyzwanie, żeby po raz kolejny sprostać no, pewnie jakimś dużym oczekiwaniom. Ja tylko się posłużę pewnym statystyką, które dotyczyły się 2022 roku, za chwilkę mamy 23 rok będzie podsumowany. 412, tyle książek wydaliśmy, w tym PWN, PZWL, języki obce, to ta 3. redakcja, 16, tyle nagród otrzymały publikacje, 6, tyle nagród otrzymały publikacje PZWL-u, w tym również ministerialne. 255 000, tyle głosów zostało oddanych w naszym plebiscycie w młodzieżowe słowo roku i mnóstwo statystyk, które oddają ogromnie ciężką pracę wielu ludzi. Moje pytanie brzmi, jak wiele was siły i energii kosztowało, żeby ta książka powstała? To, co teraz fizycznie widzimy, te 450 stron, jak dużo statystyk moglibyście od siebie przedstawić, takich, o których między innymi za chwilkę może będziemy słyszeć na w kolejnym informacji prasowej PZWL-u. Widzę już po minie. Maćka, no chcesz coś powiedzieć, to mów. No, że właściwie to było kilka miesięcy ciężkiej pracy. I jakaś jedna taka nielicha awantura, nie? Między nami. Tam pierwsza, wiesz. Pierwsza i ostatnia, nie? Pierwsza i ostatnia. Tak. Znaczy, to było na pewno, to znaczy, no dla mnie to było 1,5 roku pisania, dzień w dzień tak? i w każdej chwili. A nie kilka miesięcy? Tak długo to trwało? No, trwało. To dobrze, to w takim razie te złe chwile widocznie wypieram, skoro zapamiętałem, że to było tylko kilka miesięcy. No, dla mnie to była wielka frajda, szczerze powiedziawszy, że mogłam to pisać, że to takie, że to ja nie musiałam tego pisać tak jak właśnie w książce czy w artykule, że ma być książkowo, że najpierw trzeba podzielić na przyczyny takie i takie, potem trzeba to rozwinąć, tylko że ja mogłam pisać tak jak się uczyłam i mogliśmy tam stanąć na bakier z tą wiedzą, która jest dostępna i znowu tutaj pytania, pamiętajcie, że pytania będą podchwytliwe, dlatego, że jakby no wywaliliśmy na papier naszą frustrację związaną z całym systemem. Tak, ale dla mnie to była frajda, szczerze powiedziawszy. Ja lubię to robić i dalej to robię i dalej będę to robiła, tak jak dr Chezi powiedział, że on będzie pracował, nie wiem czy to ja przytoczyłam, że będzie pracował w Siaci tak długo, jak Bóg mu da. Tak, dokładnie. No dla mnie frajdą samo pisanie rozdziałów od tej strony merytorycznej, to była ciężka praca. Frajdą było pisanie fragmencików, no to Stella doskonale wie o czym mówię, takich fragmencików zahaczających bardziej o część redaktorską albo z jakimiś tam niektórymi rysunkami, grafikami,
a mniej o stricte taką merytoryczną część. Więc miałem tutaj też możliwość sprawienia, żeby oprócz tych rozdziałów stricte medycznych też od siebie coś tam lekko luźnego do tej formy książki dodać. To mi sprawiało frajdę. A gdybyś miał na przykładzie takiego spisu treści, który za moment się pojawi na ekranie, to odnieś się konkretnie do jakiegoś rozdziału, czy konkretnie jakiegoś wątku, po to, żeby jak ktoś, kto jeszcze nie czytał tej książki, będzie mógł ewentualnie zwrócić szczególną uwagę na te kwestie. To co to takiego by było w twoim przekonaniu? No ja na przykład strasznie cieszę się z tylnej strony okładki. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa po redaktorskiemu, podobno to jest 4. strona, czy jakoś tak. To co wiesz, jak idziesz do Empiku i bierzesz książkę do ręki, to patrzysz na jej tył i czytasz, żeby zobaczyć, czy ciebie to interesuje, czy nie. Okej, a jeśli chodzi o rozdziały, te teksty, które zostały napisane, i tutaj jest wyszczególnione, że wszystkie rozdziały, które jesteście autorami, i tutaj szczególnie wasze nazwiska, bo należy powiedzieć, moi drodzy, że poza tobą, Małgosiu, i poza tobą, Macieju, mamy jeszcze jednego autora tej książki i byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście w tym momencie przedstawili naszego pana, o którym już wspomniała pani Stella, kim jest ten jegomość, i ja bardzo bym prosił, żeby się tutaj też pojawiło nazwisko pana Michała. Michał Dudek jest niesamowitym lekarzem, niesamowitą osobą, ciepłą i jest bardzo dobrym lekarzem, jednym z najlepszych lekarzy, jakich znam, ale przede wszystkim umie ze sobą łączyć ludzi, którzy są skłóceni, którzy nie mogą się dogadać. On swoim takim ciepłem powoduje, że wszyscy się czują tak jak w domu. A poza tym jest niesamowity. Ja zawsze jak miałam z nim dyżury, to się czułam bezpiecznie, bo on po prostu jak się da kogoś uratować, to on kogoś uratuje. Zresztą nawet widać, bo on teraz jest ordynatorem SOR-ów w szpitalu w Bielsku-Białej i widać, jak sytuacja tam się zmieniła dzięki temu, że on tam przyszedł i on tam pracował, ale został ordynatorem. Tam nie ma problemów z dyżurami, tam są zawsze rezydenci, pozdrawiam wszystkich w Bielsku-Białej. Także to jest samo ciepło, dyplomacja. Tak, w tym naszym trio, jak sobie my tacy nie jesteśmy z Maćkiem. Przy różnych projektach pracowaliśmy, no to każdy się śmieliśmy, że każdy z nas ma jakąś tam swoją super siłę bohatera, jakąś super moc. Właściwie to nie pamiętam, co tam mi przypisaliśmy, a Michał był zawsze pewnie i konsekwencje ich buszowania, tak. A tu Michał rzeczywiście był taką osobą, której talentem była dyplomacja i tak jak Gosia powiedziała, łączenie różnych sprzeczności ze sobą, sprawianie, że ten zespół jakoś jest w stanie funkcjonować, że jak są dwa kłócące się charakterki w 3-osobowym zespole i wrzuci tam Michała, to on jakoś znajdzie rozwiązanie. Zawsze. Plus jak mieliśmy jakieś tam konfliktowe sytuacje na zewnątrz i gryzienie się albo jakieś awanturowanie z innymi ludźmi nie byłoby dobrym pomysłem, to Michał był takim dyplomatą i spoiwem. Tak, jak gdzieś się źle dzieje, to patrz tam Michała i będzie dobrze. Gosia mówi merytorycznie, jak najbardziej mógłbym być jego pacjentem i tak. Ja również. Byłbym pewny. A odnośnie rozdziałów mogę dobra rekomendacja. Tak, ja bym prosił, może Maciek niech tylko wskaże ten taki swój ulubiony rozdział albo swój ulubiony... Moja ulubiona tylnia strona okładki. Tak, to już wiemy. A rozdział? Jedi resuscytacji, Maćku. Bo Maciek jest osobą, która jakby miała więcej czasu, to by napisała krótszą książkę. Dobrze. A Małgosia? Jedi resuscytacji Maćka, dlatego, że jest najkrótszy w całej książce. Dlatego powiem. Jest tam, mi się z kolei podoba, to chyba było w Buziaku na dobranoc, taka jest grafika, jak położyć do intubacji grubego pacjenta. I była z
strasznie śmieszna historia. Nie wiem, czy ty możesz ją znaleźć teraz? Masz gdzieś tą książkę, czy nie? Nie mogę jej znaleźć, gdyż dlaczego? Ponieważ moja książka, którą kupiłem już dawno temu, wasza, jest w moim polskim domu, a przesyłka, którą zostaliśmy obdarowani z PSZWL-u, dopiero dotarła do nas dzisiaj. Okej, to w skrócie powiem, co mnie rozbawiło i to też wielki ukłon do Steli. A mianowicie rozmawiałem z nią, że potrzeba by zrobić, żeby grafik, jakiś profesjonalny grafik z wydawnictwa zrobił rysunek ładny, fachowy, jak ułożyć do zaintubowania otyłą osobę, tak żeby tam górną część klatki piersiowej, głowę unieść. No i Stella mówi, wszystko dobrze, grafik zrobi, ale to zrób szkic. Moje zdolności rysunkowe są tak na poziomie około 5-latka. W związku z tym próbowałem ten szkic zrobić i nijak mi nie wychodziło. W związku z tym w akcie desperacji wziąłem kolorowe karteczki, takie jak są do notowania kwadratowe w biurach. Powycinałem z nich prostokąciki i kółeczka, które miały odpowiadać nogom, brzuszkowi, głowie, szyi i po prostu ułożyłem na blacie biurka te karteczki i wysłałem, mówiąc, że no chodzi mi o schemat takiego ludzika, tylko ja po prostu nie jestem w stanie tego narysować. No i Stella powiedziała, że ona w takim razie bierze to zdjęcie i będzie w książce. Więc rozbawiło mnie to, że z jakiejś wyjątkowej nieudolności manualnej, jeśli chodzi o rysowanie z mojej strony, próbując wymyślić coś, żeby w ogóle wytłumaczyć, o co mi chodzi z rysunkiem, przez przypadek czy też nosem Steli powstała fajna grafika. Powiedziała, że okej, to ona to bierze od razu, bez dalszych przeróbek. No to mamy. To, drodzy Państwo, zajrzyjcie do książki. Może ktoś się nam pochwali, czy już tę książkę przeczytał, a szczególnie ten wątek. A Małgosia, co doda, jeśli chodzi o ten swój ulubioną przestrzeń w książce albo ulubiony rozdział, który jest Tobie najbliższy? Ja lubię, a jeszcze powiem, a jej z kolei uwielbiam zdjęcia z klockami Lego. Są tam rzeczywiście, moje dzieci robiły. Tak, przy urazach kręgosłupa tam są pomontowane ludziki w różnych pozycjach, jak dochodzi do urazu i to jest pofotografowane rzeczywiście. Wiesz co, ja nie mam takiego ulubionego jednego rozdziału, bo dla mnie one wszystkie wynikają z siebie i ja bardzo lubię te początkowe rozdziały, na przykład safety culture, tak? Czyli rozdziały, które mówią o rzeczach niemerytorycznych. Dlatego, że my byliśmy uczeni tylko książek, a się okazuje, że praca z pacjentem to jest praca zupełnie na innym poziomie i tam bardzo ważna jest ta część umiejętności komunikacji, to jak mówić niektóre rzeczy, jak pacjent ewidentnie chce się awanturować, a co cały czas się tego uczymy, bo pacjenci są, wiadomo jacy są. I jakby w tej książce zawarliśmy rzeczy, które normalnie nie występują. O safety culture to Rafała Niziołka. Rafał, bardzo Cię serdecznie pozdrawiam, niesamowity człowiek. Tak. Dlatego, że jakby nie mówi się o tym, a jest to bardzo ważna część pracy. Bardzo ważne jest to, że się mylimy i Polowanie na goryle to jest książka o pomyłkach również i takie naturalne, nie wiem czy to jest polskie, czy z czego to wynika, takie niemówienie i zamiatanie pod dywan, tworzenie procedur, które są wirtualne tylko po to, żeby procedury się zgadzały. One nie muszą być już przestrzegane. Jak nie daj Boże, jak coś spowodowało, że gdzieś jakiś błąd został popełniony, no to my mamy tak, że my od razu wyjaśniamy, tak, w pracy również i tam kilka takich przypadków było opisanych i to absolutnie nie polega na zwróceniu komuś uwagi, no ty robisz źle. Nie, tylko słuchaj, poszło coś nie tak. Musimy następnym razem zadbać o to, żeby tak się nie zadziało, dlatego że to jest nasz wspólny interes, nie tylko pacjent, ale my w ogóle musimy umieć tak ze sobą rozmawiać i tak pracować, żeby do tego już nie doszło nigdy, nie?
I dobrze mówię, Maćku? Tak. Tak. I pierwszy rozdział to jest zupełnie co innego. To jak się spodziewacie książki, która będzie taką standardową książką na temat medycyny ratunkowej, czyli zacznie się od urazów głowy, potem będą urazy czegoś tam i stany nagłe w neurologii, no to tego tam nie ma, no, po prostu. Tak, nie bylibyśmy w stanie stworzyć jakiegoś podręcznika od A do Z i pewnie ja przynajmniej nie, no dobra, przynajmniej ja nie miałbym na to siły i cierpliwości. Więc pomysł był taki, że piszemy właśnie o tych rzeczach związanych ze współpracą, z jakimiś miękkimi kompetencjami, właśnie z jakimś pewną psychologią tego, jak działa medycyna ratunkowa i jak SOR, czyli coś, czego nigdzie na żadnych studiach właściwie kompleksowo nie uczą i podręczników o tym nie ma. I to jest pierwsza część książki. A druga to już jest taka, powiedzmy, bardziej techniczna, merytoryczna, ale też nie pisaliśmy jej od A do Z, tylko wybraliśmy sobie kilka tematów, które były obrośnięte, powiedzmy, mitami w Polsce. Najbardziej ubierających takich tematów, nie? Albo takich, których ciężko znaleźć w takich typowych podręcznikach, a uznaliśmy, że z różnych względów są praktyczne. Czyli chcieliśmy w tej drugiej, bardziej technicznej części już poruszyć kilka spraw, które w Polsce są, powiedzmy, robione źle z przyzwyczajenia. Z przyzwyczajenia. No jest jeszcze ta trzecia część, jak spojrzysz, Jacku, na spis treści, nie wiem, czy możesz nam jeszcze go pokazać na chwileczkę. Oczywiście, od ręki. To spojrzysz, że rzeczywiście jesteśmy tam w pewnym momencie napisani, dlatego że wszystko pisaliśmy razem, a jak spojrzysz na sam dół, tak, po grze w kości, nagle się dzieje coś, gdzie najpierw pisze Michał Dudek, potem ja piszę, potem Maciek. I to jest celowo rozdzielone. To są wszystkie 3 rozdziały są rozdziałami o agresji, dlatego że każdy z nas inaczej widzi tą agresję. I agresję w ogóle, tak ogólnie. No oczywiście ta agresja, to wiemy wszyscy, którzy pracujemy zarówno w prehospitalu, jak i na SOR-ach, ta agresja chyba jest z każdym rokiem większa. Z różnych przyczyn i jakby wielokontekstowo. Natomiast to myślę, że to są bardzo wartościowe rozdziały, jak każdy z nas do tego podchodzi. Ale tak jak mówię, no to jest ta trzecia część, która jest rozbita, dlatego że każdy z nas mimo wszystko jest inny. Tak, bo te pozostałe rozdziały są celowo przez nas niepodpisane, bo jak weźmiesz zwykły, tradycyjny podręcznik, to tam każdy rozdział ma opisanego autora. Tutaj no było tak, że realnie jakiś rozdział był pisany bardziej przez którąś osobę z naszej trójki. Jakoś się tam tymi rozdziałami dzieliliśmy, natomiast jakby wszyscy mieliśmy co do nich jedną wizję, albo przynajmniej te różnice były na tyle malutkie, że bez problemu się zgadzaliśmy i stąd nie chcieliśmy, no takie było założenie, że jest to nasze wspólne, więc nie podpisujemy rozdziałów. Tak, to bardziej, że każdy rozdział był jeszcze opracowany przez pozostałe osoby, więc w rezultacie jak czytasz rozdział, to w każdym rozdziale zobaczysz trochę Maćka, jak się go dobrze pozna, to już widać, które to są zdania, a tam, gdzie jest dużo przecinków i taki przeciąg się robi w tym zdaniu, to jestem ja, nie? I tak dalej, więc to jakby w każdym rozdziale jest każdy z nas. O. Moi drodzy, przed chwilą, Małgosiu, chciałaś już jakby zaproponować nasze pierwsze pytanie w naszej zabawie. Ja tak trochę celowo czekałem, aż ta nieoczywistość wybrzmi z waszych ust. To już padło kilka razy, że to nie jest jakaś typowa książka, że to nie jest tak od A do Z, że to nie jest tak typowo i to nie jest tak oczywiste wszystko, co by się chciało w medycynie ratunkowej przedstawić czy opowiedzieć. W związku z tym może to jest taki pierwszy moment, żebyśmy jedno z tych 3 pytań
przedstawili do naszych widzów i słuchaczy. Wspólnie z PZWL-em, wspólnie z działem marketingu, z całą załogą, z panią Anną Świtalską przygotowaliśmy dla Państwa 3 publikacje, które one będą do zdobycia, które będą, mam nadzieję, opatrzone podpisami naszych wspaniałych gości. Nie zrobimy tego od ręki, just like that, bo Małgosia jest jeszcze w Brazylii, Maciej też gdzieś tam wędruje, pana doktora Michała też będziemy musieli gdzieś tam złapać, więc to na pewno się uda zrobić, dajcie nam tylko trochę czasu. Ale żebyśmy przeszli od ogółu do szczegółu, to Małgosia, od którego pytania po tych kilku wątkach należałoby rozpocząć te nasz konkurs, naszą zabawę, bo mamy 3 takie pytania, to jak uważasz? Może od tego pierwszego, po prostu, bo jest takie technicznie najłatwiejsze do zadania. Wybieraj, jesteś jednak gospodarzem. Próbuję być przynajmniej, czasami się to nie udaje. Drodzy Państwo, mamy do Was prośbę. Wszystkie te osoby, które chcą dołączyć do naszej zabawy, prosimy o Was o 2 rzeczy, żebyście polubili profil PZWL-u, jeżeli macie ochotę, polubcie profil NT Live, a jeżeli przyjdzie Wam jeszcze ochota udostępnić teraz to wydarzenie, które się dzieje na żywo w Waszych mediach społecznościowych, to już będziemy całkiem szczęśliwi. Za chwilkę zamieścimy pytanie, to pytanie przeczyta Małgosia, bo ono jest ważne, to pytanie, nie wiem, czy jakiś wstęp zrobić do tego pytania, czy też nie, ale od momentu, kiedy Gosia zakończy mówić, mamy czas start 15 minut i na wszystkie odpowiedzi czekamy tylko i wyłącznie drogą pisemną, proszę je wysłać na nasz adres mailowy i te osoby, które zmieszczą się w czasie, te odpowiedzi zostaną ocenione przez Małgosię, mam nadzieję również przez Maćka i skontaktujemy się z Państwem drogą mailową. Tak więc Małgosiu, jakieś słowo wstępu do pytania? Nie. Nie, dobrze, to ja już sobie tutaj w tym momencie to pytanie znajduję, żebyśmy mogli je dokładnie zadać tak, jak żeś sobie zażyczyła. Jest to pytanie numer 1 i czas start, drodzy Państwo. Pytanie brzmi: jakie znasz dowody na skuteczność manewru Selika przy intubacji? I to jest czas start, 20:17, dokładnie, 15 minut od tej pory. Proszę przesłać odpowiedź na to pytanie na naszego maila. To, tak jak powiedziałem, kwadrans, myślę, że to powinno wystarczyć wszystkim czujnym i odważnym związanym z medycyną ratunkową, a to pytanie już wędruje do komentarzy. Bardzo byśmy prosili, żebyście Państwo mogli udzielić na to pytanie odpowiedź, jeżeli tylko macie ochotę przyłączyć się do naszej zabawy. To nie jest jakiś tam wielki, ogromny konkurs, ale przede wszystkim zabawa i mam nadzieję, że będziecie się czuli przy tym odpowiednio. Drodzy Państwo, zwracam się do Małgosi, zwracam się do Macieja. Pani Stella, która pisała dzisiejsze wprowadzenie, zaproponowała kilka pytań, które chciałaby, żeby się pojawiły. Z punktu widzenia współpracy z PZWL-em jestem przekonany, że warto te pytania zadać. Jednym z takich pytań było stwierdzenie, czy warto jest pisać tego typu publikacje, czy warto jest pisać tego typu książki, a jeszcze w kontekście medycyny ratunkowej i medycyny stanów nagłych, tak jak dzisiaj ten odcinek tytularny jest zatytułowany. Jakie jest Wasze zdanie? Uważam, że warto. Z 2 powodów. Widać? Do kamery widać. Tak. Jeden to taki, że jeżeli porusza się jakieś kontrowersyjne tematy, to właściwie tworzy się przestrzeń do tego, żeby ludzie się mogli zastanawiać, czy to, co dotychczas robią, jest dobre, słuszne, a może zrobić coś innego, a może zmienić swoją praktykę, a może sobie coś tam poczytać. Więc tak, taka kontrowersja jest przyczynkiem do jakiejś autorefleksji wśród profesjonalistów, którzy pracują i do zastanowienia się. Drugi powód to taki, że jak się napisze książkę, która jest luźna w formie, to można pokazać, że na całkiem profesjonalnym poziomie medycyny i dydaktyki można wyciągnąć ten kij z tyłka i się całkiem dobrze, fajnie bawić, niekoniecznie chodząc w muszce, marynarce i sobie tam profesorując i panując na lewo i prawo.
Małgosiu? Przekuć trochę balonik zadęcia. Znaczy ja powiem, że tak, oczywiście, że warto i tutaj się odniosę do twojej rozmowy sprzed miesiąca z doktorem Tomaszem Milczakiem, który jakby bardzo szeroko opowiedział na ten temat, dlaczego warto publikować, starać się pisać książki, więc no myślę, że on już to jasno wybrzmiało wtedy. Zdecydowanie warto. Rozwijamy nie tylko siebie, ale rozwijamy też osobę, która weźmie tą książkę do ręki i będzie raz, że wiedziała, że to nie trzeba być profesorem, żeby napisać książkę. Wystarczy, że ma się coś do powiedzenia. Czy to zawsze wystarczy? Bo ja czasami mam dużo do powiedzenia, ale nie sądzę, żeby to wszystko było bardzo mądre. Czy to też, żebyśmy nie poszli w jakimś takim kierunku? Od tego to już jest Stella. Tak, ona, tym decyduje. która to jest niesamowita osoba, która ma bardzo dużo wyczucie. Jakby no, myślę, że jeżeli ona mówi, że nie, to nie. Jeśli mówi, że tak, to nawet jeżeli cały świat nie będzie w to wierzył, no to pójdzie. Czyli drodzy Państwo, jak macie coś do powiedzenia i macie pewne obawy, czy to ogólnie ma jakiś tamkolwiek sens, to dzwońcie do pani Steli, pani Stella się do tego odniesie na pewno. Tak, no szczególnie jeżeli ktoś, tak jak myślę, że każdy czasem ma takie chwile krytycyzmu w stosunku do własnej osoby i też jest ten obcy, to jest rozdział, który jest odnośnie wewnętrznego krytyka, w gorylach, właśnie ten obcy w środku. Jeżeli nie wiesz, wydaje ci się, że masz coś do powiedzenia, możesz śmiało porozmawiać na ten temat z innymi osobami. Czy to będzie Stella, czy to będzie ktoś zaufany. No tak. Ten wewnętrzny krytyk nie zawsze dobrze nam podpowiada, a bardzo często po prostu robi nam w głowie dużo niedobrych rzeczy mimo wszystko. A słuchajcie, takim kolejnym jeszcze pytaniem, które pani Stella zasugerowała, bo jeszcze wcześniej, już na początku żeśmy zaczęli mówić o tym, dlaczego goryle powstały, ale może żeby uściślić, może nie pojawił się jeszcze jakiś dodatkowy wątek, który jakby potwierdził fakt, że wasza książka w ogóle powstała. Czy w waszych głowach równocześnie kwitł pomysł, żeby taką publikację stworzyć, czy to było jakaś zbiórka, na przykład to Małgosia zaproponowała, czy to był Maciej, czy to był pan Michał, jak to wyglądało, bo żeby uporządkować ten wątek, bo to jest chyba bardzo ważne, żeby to wybrzmiało tak na 300%, a potem jeszcze jedno pytanie od pani Steli. To ja odpowiem. Nie było żadnego równoległego myślenia. To wszystko się wyległo w głowie Gosi, po czym któregoś pięknego dnia przyszła i powiedziała: wkurzyć się na mnie, no nie będę tu używał określeń, jakich chciałbym użyć, wkurzyć się na mnie, ale masz robotę. Aha, okej, dobra. Czyli tak jak przystało na królową. Tak, ale odpowiedział jednym słowem. Okej. Dobrze, no to a co z tobą? Nie mogę powiedzieć. To chyba nie było tak w pierwszej wersji. Tak. Chyba było tam rzeczywiście jedno słowo, ale tak padło tam po następnego dnia albo coś takiego. Padło po portugalsku słowo. To było po portugalsku słowo i nie możemy go teraz przetłumaczyć. Nie, to było najbardziej znane słowo polskie na świecie. Po portugalsku ma inne znaczenie i znaczy zakręt. No to już wiemy, drodzy Państwo. No dobrze, a co się takiego wydarzyło w tobie, Małgosiu, że do takiej decyzji twój umysł specjalistki medycyny ratunkowej? Ja w ogóle uwielbiam czytać, uwielbiam literaturę wszelaką. Ja teraz zaczytuję się w książkach po portugalsku. Uważam, że słowo pisane to jest piękna sztuka, to jest coś niesamowitego i tak zawsze miałam takie marzenie, żeby jednak coś napisać. Aha. To widzicie Państwo... A że nie umiem pisać romansów. To padło na medycynę ratunkową. No to tak, dokładnie tak było. Słuchajcie, pani Stella zasugerowała jeszcze, żeby zadać wam takie pytanie. Każdy z was ma doświadczenia akademickie, tytuły, doświadczenia, dydaktyka. Pani pyta, Stella chciałaby uzyskać odpowiedź na to pytanie, co warto tak naprawdę studentom przekazywać, adeptom ratownictwa i medycyny,
tym wszystkim osobom, które przyjdą za chwilkę po nas, które zastąpią nas na jakimś etapie naszego i rozwoju zawodowego, ale już zakończonej kariery, co warto tak naprawdę przekazywać? Merytorycznie czy życiowo? Pani Stella nie określiła, więc możecie się tutaj podzielić. Troszkę tego, żebyście byli usatysfakcjonowani waszą odpowiedzią. To merytorycznie powiedziałbym, że dla mnie zawsze najważniejsze było zadawanie pytania dlaczego. I jak ktoś mi mówił, że schemat postępowania jest taki i taki, to ja sobie zawsze pytałem dlaczego. I to wątpienie pozwalało podważać pewne tezy wygłaszane przez niektórych nauczycieli albo starszych lekarzy pewnym siebie głosem ex cathedra. No i ono potrafiło naprawdę rozbroić czasami niektóre pomysły, zobaczyć, że jakaś uświęcona praktyka to chyba jest właściwie mit jakiś niekoniecznie zgodny z aktualną wiedzą. Więc tak, pytanie dlaczego, ale takie pogłębione. Nie, że ktoś mi powie, bo tak, czy bo tak ci mówię. Jest... Ale pamiętasz, z jakimi odpowiedziami się spotykaliśmy, jak pytaliśmy się dlaczego? Bo takie są wytyczne. Na przykład. Albo porozmawiajmy o tym w kuluarach. I druga uwaga, którą mogę podrzucić, że bardzo często pada hasło przy jakichś dyskusjach, bo takie są wytyczne. I najczęściej pada to jako takie słowo wytrych, klucz, który ma zamknąć rozmówcy usta. Więc jak słyszycie, że ktoś odpowiada, bo takie są wytyczne, to najczęściej jest też przy jakichś kłótniach z innymi lekarzami innych specjalizacji, to należy zadać pytanie, fajnie, z którego roku te wytyczne i przez jakie towarzystwo naukowe opublikowane. I jeżeli wtedy ta osoba, która posługuje się hasłem, bo takie są wytyczne, będzie w stanie pokazać rok i nazwę towarzystwa, to znaczy, że prawdopodobnie wie, o czym mówi i można sobie wtedy do tych wytycznych zajrzeć, znaleźć odpowiedni rozdział i jest punkt wyjścia do tego, żeby zobaczyć, kto z nas dwóch ma rację. Natomiast jeżeli ktoś w tym momencie zaczyna się jąkać, kaszleć, krzyczeć albo wyzywać od idiotów, to najprawdopodobniej próbował tego użyć jako zwykłej techniki manipulacji, żeby pokazać, że to jego ma być bardziej na wierzchu. To taki lifehack. Jak ktoś ci mówi, że zrób tak, bo tak mówią wytyczne, to krótkie, konkretne pytanko. Jakie towarzystwo i który rok? Okej, Małgosiu, jakie ty masz i merytoryczne, i może mentorskie, może mentalne pomysły na to, co należy przekazywać młodym adeptom medycyny, ratownictwa, pielęgniarstwa, w ogóle? Wiesz co, co ja bym chciała, co przekazuję, to są, właśnie nie widziałam, żeby mi się odnotowali moi studenci, którzy przychodzą do mnie na dyżury. Ale znaczy ja uwielbiam uczyć kliniki i staram się tą klinikę przekazywać i właśnie za każdym razem zastanawianie się kliniczne, a nie takie ślepe sprawdzanie tylko co, czy powinnam to podać, czy tamto, to jest dla mnie bzdura. Na pewno no z jednej strony bym chciała właśnie tą klinikę, żeby ktoś wiedział, że podstawą jest jednak badanie pacjenta i to, żeby mieć jak największe doświadczenie i właśnie takie wątpliwości. A z drugiej strony często boli mnie to, jak... jest, no to dobrze. Jeden odhaczony. Koniec, możesz iść do domu. W każdym razie boli mnie to, jak pacjenci są w tym wszystkim sami, wiesz? Jak są niewidziani w całej tej medycynie, bo zespół nie ma dla nich czasu, taka jest prawda. Tylko wiesz, ja tak z punktu widzenia tego stażu w Brazylii, gdzie tych pacjentów tutaj jest zdecydowanie więcej niż na SOR-ze w Polsce. Może nie, no, mówię o tych SOR-ach, które znam, ale tutaj jest zupełnie inne podejście do pacjenta. To jest
z szacunkiem, zawsze z ciepłem, zawsze z tłumaczeniem pacjentowi, co jest, a ja obserwuję takie zjawisko, że tego pacjenta jest, tylko żeby do mnie nie patrzeć, się zapytać, o nie, znowu jakiś pacjent do mnie podchodzi, a my przecież dla nich jesteśmy, nie? I ja wiem, że to zmęczenie, ja też bywam zmęczona na dyżurach i ja naprawdę to wszystko rozumiem, tylko ten pacjent, ja bym chciała, żeby wszyscy, i lekarze, i ratownicy, i ci, którzy pracują, ci, którzy to dopiero zaczynają, zrozumieli drugą stronę, zrozumieli, że ten pacjent ma dużą obawę o swoje życie i zdrowie, że ma cierpienie i żeby jakby postawili się troszeczkę na jego miejscu i żeby tak trochę sobie tej pychy odpuścili i podeszli i powiedzieli, co uważają, dlaczego tak jest, czy ma jakieś ktoś pytania, czy ktoś coś potrzebuje w ogóle, nie? Poza tym wszystkim, bo część pacjentów przychodzi, żeby się pochwalić, no, że na przykład, nie wiem, zrobił dużą kupę przysłowiową, ale tak to mi się zdarzyło parę tygodni temu, że pacjent przyniósł tą kupę w słoiku, którą wymył dokładnie, żeby pokazać, co tam znalazł w tej kupie, nie? No to no tak, tylko że to ma problem, no i przyszedł, nie? No, różne te rzeczy się zdarzają i chciałabym, żeby jak będę już wymagała tej pomocy, żeby ktoś do mnie podszedł przede wszystkim z sercem, a oprócz tego z merytoryką. Czyli, że jak przyniesiesz swoją kupę na SOR, to żeby cię nie wyśmiali. Jak twoją przyniosę. Czyli widzicie Państwo, to nie wszystko to jest takie oczywiste, jakby nam się wydawało. Została ostatnia minuta na czasu związanego z udzielaniem odpowiedzi na to pierwsze pytanie. Małgosia zadała pytanie, jakie znasz dowody na skuteczność manewru Selika przy intubacji. Wszystkie te osoby, które, tak jak tutaj można kolega napisał, tak, można jednym zdaniem odpowiedzieć. Tutaj taka informacja, to są takie specjalny manewr się wykonuje, on jest bardzo prosty, ale no, jest jednak bardzo, wpisał się bardzo mocno w tę przestrzeń medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, a tutaj Małgosia zadała konkretne pytanie na ten temat, więc za dosłownie minutę. Maciek, bo to jest nasze wspólne pytanie. A, to przepraszam bardzo, jeżeli jesteście współautorami tego pytania, to wielki szacunek. Za chwilkę drugie pytanie i trzecie takie na zakończenie, tam już będą zdjęcia, będzie można coś więcej zobaczyć, popatrzeć, można się będzie tutaj na ten temat wypowiedzieć. Wiecie co, kiedy żeśmy rozmawiali z panią Stelą i właśnie z Tomkiem Ilczakiem, no to tam właśnie padły takie słowa, że wcale nie trzeba mieć jakichś wielkich, ogromnych tytułów i wielkich osiągnięć, żeby pisać pewne rzeczy. Zabolała mnie niedawno jedna sytuacja i ja muszę wam się trochę, drodzy Państwo, przyznać, że ja źle zrobiłem, że ja na nią nie zareagowałem. Gdzieś tam w pośpiechu zapomniałem o tym pytaniu czy o tym komentarzu. Jedna z pań poprosiła nas o to, żebyśmy się zgodzili, żeby zamieścić informację o jej ankiecie badawczej, która robiła w ramach chyba swojej pracy magisterskiej. I tam ją spotkało takie bardzo niedobre stwierdzenie, bardzo nieładna sytuacja, gdzie ktoś napisał w ogóle, po co takie badania, to nic nie wnosi, zastanawianie się, robienie ankiet, poddawanie jakiejś sprawy, jakiejś ocenie, to i tak nic nie da, to gdzieś tam wpadnie do szuflady, to nie ma żadnej wartości. I powiem wam szczerze, że teraz tak się zastanawiam, jak powinniśmy odpowiadać na takie reakcje, na takie komentarze, na takie opinie, kiedy jednak ktoś uważa, że nasza praca właśnie związana z tego typu działalnością no nie przynosi żadnych efektów i to w ogóle po co, i to w ogóle na co, po co zadawać pytania, jak przed chwilą powiedział to Maciek. To co powinniśmy mówić wtedy? Ale wiesz co, jest jedno dobre zdanie, które kiedyś, to nie jest moje zdanie, gdzieś je przeczytałam. Nauka nie dba o twoją opinię. Okay. No nieważne, jakie masz zdanie na temat istnienia czy nieistnienia grawitacji, no ona jest, tak? W związku z tym... A jeżeli pytasz mnie, to zależy, jak odpowiedzieć, czy jak zareagować, to ja widzę tak naprawdę 3 warianty. A mianowicie, czy taki hejtujący komentarz jest skierowany do mnie, czy taki hejtujący komentarz jest skierowany do osoby, która właśnie tą ankietę robi i ona jest obok, kiedy ten komentarz pada, czy też w sytuacji, kiedy jest skierowany do właśnie osoby, która tą ankietę robi, ale jej tam nie ma, czyli takie coś na zasadzie obgadywania
obgadywania za plecami. W każdej z tych 3 sytuacji zachowałbym się inaczej, więc pytanie, o który wariant tutaj pytasz teraz? Pani zamieściła to pytanie. Oczywiście wcześniej zapytała, czy jest taka możliwość. Nam było ogromnie miło, że ktoś w naszej przestrzeni chce się podzielić taką kwestią. I to pytanie, ta informacja została zawarta i po jakimś czasie ten komentarz się pojawił. Ja przyznam, że umknęło mojej uwadze z racji jakichś różnych obowiązków. Tak, czyli jakby możemy założyć, że był wypowiedziany w tej, w cudzysłowie, internetowo w obecności tamtej osoby, bo mogła go zobaczyć. Tak. Ja byłbym za tym, żeby wesprzeć jakąś tą osobę, która jest adresatem tego komentarza, że na zasadzie ja uważam, że to dobrze, że takie badanie robisz i kontynuuj. A to, że cię ktoś hejtuje, no to on ma problem sam ze sobą. Super, rób je. Działaj. Chciałem, żeby to wybrzmiało właśnie z ust osób, które idą pod prąd, które nie chcą się dać zaszufladkować, które zadają pytania, dla których nie wszystko jest takie oczywiste i chciałem się posłużyć troszeczkę wami, żeby pokazać może też sobie i innym, że powinniśmy też reagować w takiej sytuacji, szczególnie, że to dotyczy się nauki i wiedzy, która nie stoi w miejscu, ale przecież ewoluuje i się rozwija, prawda? Znaczy niezależnie czy nauki, czy nie. No, jeżeli ktoś coś robi, stara się i intencje ma dobre w tym działaniu, bo chce zrobić tak na przykład tutaj jakieś badanie, czy tam napisać książkę, czy poćwiczyć i przebiec maraton. Super, nie wiem, czy kciuki pokazuje. Tak, działaj. I już. Jest z nami dzisiaj wiele osób, wielu słuchaczy, którzy regularnie nas odwiedzają, ale z pewnością wasza obecność dzisiaj to zasługa temu, że pojawiają się kolejne nowe osoby i bardzo się cieszę. I te osoby również komentują. Pani Lucyna napisała taki komentarz. Szacunek, jeszcze raz szacunek w medycynie ratunkowej wobec siebie i pacjentów to najważniejsze. W kontekście tego, co Małgosia powiedziała odnośnie tych postaw, które zauważa w sorze brazylijskim. Tutaj pan Sebastian Daniel napisał: nie przejmować się i robić swoje, tak jak ze wszystkim w ratownictwie i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. I pan Hadryn dodał taki komentarz: traktujmy pacjentów jak sami chcielibyśmy być traktowani, bo każdy z nas jest potencjalnym pacjentem. Drodzy Państwo, za takie komentarze, za takie śledzenie i pilną uwagę wam bardzo serdecznie za to dziękuję, za te interakcje, bo wtedy goście widzą, że przyjście od DNT Live ma naprawdę sens, chyba że nie. Słuchajcie, drodzy Państwo, drugie pytanie, które chcielibyśmy Państwu zadać, to jest pytanie, które pojawiło się, no właśnie, gdzie ono jest? Już go odnajduję. Tak, drugie to trzecie najpierw. Trzecie zadaj. Trzecie, tak. Trzecie to Maciek przeczyta ładnie. Trzecie to Maciej to pytanie zada. Tak, Maciej, nie wyłgasz się. Jakby coś, to wiesz, to na ciebie zgonimy. Sytuacja jest dokładnie taka sama, drodzy Państwo. Bardzo byśmy prosili, żebyście w momencie, kiedy Maciej przeczyta to pytanie, czas start 15 minut, żebyście udzielili odpowiedzi na to pytanie i odpowiedź należy przesłać na nasz adres mailowy. Pojawia się pytanie, a ja zaczynam patrzeć na czas. Proszę uprzejmie, Macieju, pytanie za chwilkę pojawi się na ekranie. Okej, pytanie dotyczy ketaminy i brzmi: czy wolno stosować ketaminę u pacjenta po urazie głowy? Tu nam się źle wydrukowało to pytanie. Chodziło o pacjenta po urazie głowy. Okej, dobra. Czy wolno stosować ketaminę u pacjenta po urazie głowy? I odpowiedź króciutko uzasadnić. Tak naprawdę króciutko. Powtarzamy, chodzi o pacjenta po urazie głowy. Dokładnie tak, potwierdzam. Dobra. I to pytanie wędruje do kolejnej puli właśnie tych pytań. Odpowiedzi na te kwestie prosimy przesłać na nasz adres mailowy. Wracając teraz jeszcze, drodzy mili, do książki. Jak to się też stało, że wy żeście się trochę też zgodzili na to, żeby tytuł waszej książki nie nazywał się finalnie Bękarty Soru? I co się też musiało wydarzyć takiego, że w waszym życiu, prywatnie, takim zawodowym życiu, musiało się pojawić, że chcieliście tę książkę aż tak mocno nazwać?
Czy to był jakiś jeden drastyczny moment, czy to był wiele sytuacji, wiele momentów, kiedy wasz poziom irytacji, złości, zdenerwowania spowodował, że chcieliście tę książkę nazwać Bękarty Soru? To chyba raczej proces był, połączenie takiej pewnej niepokorności i niezgody na to, jak ta medycyna ratunkowa gdzieś tam u nas wygląda. Więc trochę frustracji plus trochę takiego buntowniczego stylu sprawił, że jakoś nam się gdzieś to kojarzyło z filmem Bękarty Wojny, który był trochę komediowy, trochę awanturniczy. No i Oglądałeś stąd był Jacku? ten roboczy pomysł. Tak. No to właśnie to był taki oddział do zadań specjalnych, nie? Coś takiego. Który Ale w ogóle nie? teoretycznie nie istniał, bo nikt się nie chciał chwalić, że ma takich ludzi gdzieś tam w zanadrzu. I no, my się czuliśmy trochę tak właśnie, ten lekarz na SOR-ze, w ogóle no, cały zespół SOR-u, to są osoby niewidoczne całkowicie. I żaden szpital nie znosi, znaczy każdy szpital nie znosi SOR-u, bo to jest miejsce, które tylko generuje problemy. Dla wszystkich. Dla dyrekcji, dla lekarzy z oddziałów. Tak, no najlepiej udawać, że ten SOR nie istnieje. Tylko że gdyby naprawdę nie istniał, to byłoby gorzej niż źle, tak? Dlatego, że to jest miejsce, które jest potrzebne. No i taki właśnie był ten oddział do zadań specjalnych właśnie w tych bękartach wojny, którzy tak, ale brali oprócz tego, że SOR jest różnie. ogólnie nieistniejący, to my tutaj tą naszą paką, głównie tą naszą dwójką, ja i Małgosia, bo Michał był tym, który odpowiadał za dyplomację i krycie niektórych głupich pomysłów, to wykazywaliśmy dość dużo jakiejś, nawet jak na te SOR-owe standardy polskie, niepokorności i skłonności do, nazwijmy to, awanturnictwa, zabawy Ja dobrej, nie wiem, dlaczego do mnie taka pomysłów. łatka przylgnęła. Może zadbaliśmy o to, żeby tak nas postrzegali też, nie? Żeby się trochę bali niektórzy. Wiesz co, Jacku, czasem to jest tak, że my jesteśmy bardzo spokojnymi osobami wbrew pozorom. Okay. Też nas nie wkurzy. No, to tak, ma to sens. Ale my sobie stawiamy za punkt honoru na ratowanie naszego pacjenta, jeśli jest do uratowania. I my zrobimy wszystko i pójdziemy i będziemy się bić z tym kimś, kto nie chce nam pomóc w całym procesie. Tak, a szczególnie jak to jest jeszcze głupota. Czy jak głupota przeszkadza w tym procesie tak, więc pacjenta. Czasem bo jak to jest tylko brak kompetencji, przerwę, nie? Jak to jest tylko, wiesz, masz pacjenta na SOR-ze, przychodzą ci z różnych tam oddziałów, nie będę mówił kto, jak, albo z karetek, albo dyrekcja, no i czasami rzucają kłody pod nogi, w efekcie czego pacjent prędzej czy później umiera. Choćby kilka dni później na ojomie na skutek śmierci mózgu, bo gdzieś tam się ten mózg nie dotlenił. Jeżeli ten pacjent cierpi, wiesz, tylko przez brak kompetencji tych ludzi, ale widać, że oni się starają, to jeszcze spoko, to ogarniemy. Już mamy te umiejętności miękkie, tak, żeby przejąć inicjatywę i popracować za kogoś, czy pokierować go. Dla każdego jest nisza w tym zespole, tak? On ma swoje zdolności. Pchnąć w dobrą stronę. Ale jeżeli ta szkoda dla pacjenta wynika z głupoty tej osoby, bo wręcz jakiejś złośliwości i chęci, że na złość nam coś pokaże, a i pacjent umrze. A nie da się oddelegować tej osoby do spełnienia funkcji zupełnie nieistotnych? Daleko, gdzieś indziej, no to w tym momencie my z Gosią mamy ochotę. Znaczy my nie mamy ochoty, my po prostu wbrew temu, że mamy ochotę. Tak, nie, przepraszam, nie mamy ochoty, ale po prostu czujemy potrzebę, żeby walczyć, a potem zastanawiać się nad konsekwencjami. No niestety jest tak, że stawiamy to jednak ratowanie pacjenta na pierwszym miejscu. No takie awanturnicze bękarty, No takie, tak, więc jesteśmy w stanie się postawić koledze, który przyszedł z innego oddziału, jeżeli uważamy, że jego działanie jest szkodliwe. Nawet jeśli jest zastępcą dyrektora szpitala.
Tak, dlatego takie rękarty niestety. Jeżeli to chyba nie ma znaczenia, jaką funkcję się pełni, jeżeli dopuszczamy się do takich sytuacji, gdzie to może spowodować jakieś niedobre skutki, no to powinniśmy reagować zawsze. A słuchajcie, ja mam takie pytanie, ale jeżeli nie możecie na to pytanie odpowiedzieć i może teraz z pani Stella mnie zastrzeli, no to dajcie znać w komentarzu. Ale czy próbowaliście w trakcie tych rozmów, tych spotkań, o którym pisała pani Stella na początku, próbowaliście jednak postawić na swoim, że nie, ta książka ma się nazywać właśnie tak, jak my żeśmy sobie to wymyślili. I chciałbym poruszyć ten wątek, bo nigdzie nie znalazłem informacji. Ale tutaj to była czysta merytoryka ze strony PZWL, bo to tak, argument dla którego ten tytuł nie może przejść, był jasny, logiczny i to ja przynajmniej od razu go przyjąłem i uznałem, że spoko, mają rację. Tak, ja też zupełnie. Także jakby nikt nie miał wątpliwości, że to nie jest zła wola wydawnictwa, tylko tak po prostu... Mieli rację. Mieli rację, ją merytorycznie. Jak najbardziej. Spoko. A my sobie roboczo możemy to nazywać, tak? I możemy się jakby... To Stella jednak przytoczyła dzisiaj, tak, ten tytuł roboczy nasz, także myślę, że to nie jest tak, że wydawnictwo w jakiś sposób się chce odżegnać od tego naszego pomysłu nadania takiego tytułu, natomiast nie było to mądre jednak mimo wszystko. To wynikało z emocji, a nie z wiedzy. I to, że my czasami chcemy, czy potrafimy gdzieś tam, próbujemy o swoje walczyć, nie oznacza, że będziemy za każdego pomysłu za wszelką cenę bronić. No jeżeli ktoś, kto jest fachowcem w swojej działce i dla nas autorytetem, tak jak Stella w kwestiach redaktorskich, przychodzi nam i mówi, że nie, ponieważ A, B, C, D i jest lista argumentów, no to ma rację. Tyle. Tak, my jesteśmy, nasze umysły są jeszcze są otwarte na argumentację, tak? Chociaż tak jak siebie obserwuję na przestrzeni tych lat, myślę 17 pracy w tym systemie, to ja się staję troszeczkę bardziej dedalem niż Ikarem już niestety. Ale mam nadzieję, że nowe Ikary się będą pojawiały i chciałabym, żeby też miały pomysły na pisania tego, co im tam w głowie siedzi. Ale muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że wasza książka ma jeszcze inny tytuł. To taką pomyłkę, nie, to za chwilkę, ale jakie goryle i to w czym? To tak jak ja dzisiaj z taką... To nie wiem, to mnie zaskocz mnie. Goryle we mgle. No właśnie. New Weaver. Tak, słuchajcie, to jest tak, jak ja dzisiaj się starałem przeczytać pięknie przekaz pani Steli. Tomek Górecki napisał, moje doświadczenia z omawianą książką, tak, pamiętam jak 2 lata temu, jak miałem u ciebie audycję na żywo, tak, potwierdzam, Tomek Górecki był moim gościem, na temat jakiejś tam konferencji. Tomek, nie kokietuj, konferencja ultrasonografii. Miałem małego fuck up. Mówiąc o książce, którą od nich dostałem, Małgosi i Maćka, nazywając ją Goryle we mgle. Coś jest tutaj. Tak, ja pamiętam tę sytuację, że to było właśnie w trakcie online konferencji. W ogóle te konferencje wszystkie Tomka Góreckiego to uważam mają bardzo wysoki poziom, taki naprawdę europejski, nie można się powstydzić tych konferencji. Więc to było akurat na tej części, która była zupełnie online, nie, w trakcie pandemii, ale to zostało szybko sprostowane i dosyć zabawne to było. Tak, i pamiętam, takie rzeczy się zdarzają i kiedy parę dni temu miałem okazję być czy na konferencji polsko-ukraińskiej, czy między innymi u Tomka na jego zaproszenie na takim przedcudownym kursie procedur zaawansowanych wczesną w szpitalnej diagnostyce udarów, epizodów neurologicznych, bo jak wiemy, to jest tak sprawa dosyć szeroka, jak się okazuje, to między innymi dyskutowaliśmy na tematy takie różne, które się pojawiają właśnie w przekazie na żywo, w przekazie, który nie podlega jakiemuś wcześniejszym wielkim zaplanowaniu bądź jakiegoś pisaniu scenariusza. Ale to już takim zupełnie nawiasem mówiąc głosem. 20:49, za 4 minuty, drodzy Państwo, chcielibyśmy
zakończyć konkurs numer 2. Dobrze, Małgorzata chce przejść na komórkę, jak padnie, tak? Czyli 24%. No, tak, ja mam 24% na komputerze, jak padnie, to z komórki się połączę, no bo nie mam innego wyjścia. Jasne, nie ma problemu, będzie na... Te kontakty brazylijskie są inne i mam tylko jakby ograniczone możliwości doładowania i tutaj nie mogę doładować komputera, także niestety. Tak, rozumiem. Nie jest jak w Anglii, ale... Mam do Was takie pytanie. Dzisiejsza audycja jest przy współpracy z PZWL-em. Można, drodzy Państwo, wejść na stronę internetową, znaleźć wiele ciekawych publikacji, znaleźć wiele ciekawych książek. Co Wy żeście sobie tak myśleli po ludzku jak medycy, jak lekarze, jak w ogóle medycy, kiedy przyszliście pierwszy raz do PZWL-u na spotkanie właśnie z panią Stelą i co myśleliście w swojej głowie, że ale fajnie, za chwilkę będziemy stoimy przed pomysłem stworzenia książki, które będzie wydane w sumie w największym wydawnictwie medycznym w Polsce. Mieliście z tego powodu jakąś satysfakcję, stres, ekscytację, czy w ogóle podeszliście do tego tak po prostu, okej, no to tylko PZWL, no ale bądźcie w tym szczerzy, tak bym chciał Was tutaj zapytać. Małgosia. Ja pierwsza, tak? Tak. Znaczy, wiesz co, nie, mi się kołatała cały czas taka myśl, że ja nie mam odpowiednich kompetencji, żeby napisać książkę, że nie jestem profesorem, nie mam pewnego dorobku naukowego, ja sobie tylko tak dziubię te swoje rzeczy, które tam gdzieś sprawdzam, szukam, ale no tutaj znowu muszę podkreślić rolę pani Steli, która jakby nakierowała to wszystko i mówi, no dobrze, ale ty nie musisz mówić tego, co mówi pan profesor, tak? I badania na temat składu kupy Gibbona, no to nie potrzebujemy tego. Napisz to, o czym rozmawiałaś tu, gdzie masz wątpliwości, gdzie macie te punkty, w których już się poruszacie, a które nie są w książkach poruszane. No i dlatego to tak powstało. Ale tak, no miałam przede wszystkim, no ja nie jestem żadną wykładnią. Do teraz nie jestem wykładnią. No jakby to każdy sobie ten swój dorobeczek powoli robi, zbiera, każdy ma na to inne pomysły, ale to nie znaczy, że ktoś myśli gorzej. No dobrze, a Maciej, co sobie myślałeś, kiedy stałeś przed perspektywą napisania albo współtworzenia książki w kontekście tego wydawnictwa? Przy naszym pierwszym spotkaniu ja przytaczałem wiele statystyk, to są miliony wydanych egzemplarzy, tysiące tytułów. Tak po prostu. Ja bym zacytował teraz, nie wiem, czy będzie widać. Mam taką opaskę mocy kupioną w sklepie dla biegaczy, że jak biegasz długie dystanse, jakiś tam maraton czy coś takiego, to w połowie tego dystansu na zmęczeniu zaczynasz sobie powtarzać taką mantrę w trakcie biegu. I to jest takie moje... Mógłbyś przeczytać, będzie nam łatwiej. Dobrze. Chyba Macia pierdolę, na chuj mi to było. Aha, okej, czyli taka mantra, takie coś, dobra. No dobrze, no ale coś się musiało wydarzyć, żeś poszedł dalej w tym kierunku. Czy to była zasługa, nie wiem, właśnie Małgosi? Królowa kazała. Aha, okej, czyli tak pod przymusem. My nie pod przymusem, on po prostu czasem, ja tu mówię, że niektórzy są jak najlepszej klasy kosiarka do trawy. Jak się ich nie popchnie, to nic nie zrobią. No ja tu bym się oburzał teraz, jakby ona to do mnie mówiła. Wiesz, to jest tak, że ja mam inne jakieś ważniejsze rzeczy dla mnie są w życiu, żeby pójść do pracy na dyżur i realnie popracować z pacjentami, albo sobie pouprawiać sport, albo pojechać gdzieś na jakąś wycieczkę, być cały czas gdzieś tam aktywnie w ruchu. I teraz siedzenie za przysłowiowym biurkiem i klepanie godzinami, tygodniami i miesiącami w klawiaturę nie jest czymś, co brzmi dla mnie szczególnie atrakcyjnie. Z drugiej strony są propozycje, są ludzie, którzy jak ci, tak jak królowa, jak ci coś zaproponują, to im się nie odmawia. Aha, okej.
Ale to wynika z czego, Macie? No bo tak mówisz tak trochę ogólnikowo, nie chcemy, żebyście opowiadali całej swojej przyjaźni, ale to wymaga, co się za tym kryje? Osobowość Małgosi, czy to raczej siła sprawcza typu, że musisz i tyle? No nie wiem, tutaj, bo dlaczego o tym pytam? Bo czasami jest tak, że to jedna osoba jakby nie chce brać udziału w procesie tworzenia jakiejś publikacji i chce zebrać zespół do tego, żeby stworzyć coś ciekawego. To też to raczej jest... Stella mówiła dzisiaj w swoim wprowadzeniu. To raczej jest chyba połączenie pasji mojej i jej do medycyny ratunkowej, czy szeroko rozumianego ratownictwa. No więc jeżeli mamy coś, co nas pasjonuje, no to łatwo jest podejmować różne tam wyzwania, a dodatkowo Gosi od pomysłu do rozpoczęcia realizacji niewiele trzeba. Więc tutaj jest moim zupełnym przeciwieństwem. Ja z kolei mogę się bardziej wgryźć w jakąś merytorykę, gdzieś tam dopilnować jakiegoś, zadbać o jakiś tam większy porządek logiczny tej całości, rozwinąć ten pomysł, gdzieś ewentualnie wyjść i się postawić komuś w jakiejś publicznej dyskusji, jeśli będzie chciał skrytykować, więc pod tym względem się właściwie gdzieś tam uzupełniamy. No i miała kilka różnych pomysłów, które gdzieś tam w tym naszym teamie rzuciła i nigdy źle na nich nie wyszedłem, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wyglądały szaleńczo i wariacko, jak choćby jeżdżenie na dyżury ze Szczecina do Sosnowca na SOR, nie? Okay. Przyjeżdżał, żebyśmy mogli pracować. No to macie rzeczywiście tutaj wiele ciekawych wspomnień i przede wszystkim jakichś takich zawodowych poświęceń, co się na pewno chwali w obecnym czasie, kiedy no, nie zawsze stawiamy na zaangażowanie i chęć rozwoju zawodowego. Ty, Małgosiu, jesteś obecnie w Brazylii, za chwilkę wracasz do Polski i z pewnością będziesz dzieliła się tymi doświadczeniami. A gdybyście mogli mi teraz powiedzieć, jakimi wy, jako autorzy, współautorzy naprawdę fajnej książki, tak zwanego bestselleru, chcielibyście się podzielić jakimiś radami, może czymś, co byście chcieli przekazać nam, potencjalnym nowym autorom, którzy chcieliby nawiązać współpracę z PZWL-em. Co robić, a na pewno czego nie robić, kiedy się zaczyna myśleć o pisaniu książki. Coś takiego, co drzemie w waszych doświadczeniach, gdzie może to nie wybrzmiało w żadnym wywiadzie albo w żadnej dyskusji w waszym towarzystwie bądź w jakichś innych okolicznościach. Może Maciej teraz zacznie. Nie wiem, zastanawiam się. Ja mogę powiedzieć o sobie, bo jest to, tutaj ciężko byłoby odpowiedzieć, bo zapewne tych motywacji do tego, żeby cośkolwiek pisać, będzie tyle, co i ludzi, i sposobów podejścia też. Na pewno wymaga to dużej wytrwałości, bo to, żeby napisać coś porządnie, to strasznie dużo czasu i pracy na to schodzi. Więc jeżeli ktoś nie jest w 100% zaangażowany w coś takiego, no to albo nie ukończy, albo wyjdzie mu gniot. Więc to gotowość do tego zaangażowania i poświęcenia swojego czasu, no uważam, jest takim pierwszym warunkiem. Okay. Zakładam, że potencjalnie wspólnym. Bo nawet jeżeli wiesz, nad samą klawiaturą siedzisz krótko, to często całymi tygodniami czy miesiącami jakiś temat mieli się po głowie, sprawdzasz publikacje, to jest prawie, że w koło zegara ta praca, a nie tylko czas spędzony w stukanie w klawiaturę. Okej, czyli przeciwieństwa do tego mówią o tym, że jesteś na tyle przekonany, że warto to zrobić, no to są trudności, które należy pokonać, a jeżeli nie, no to z pewnością tych trudności będzie tobie trudniej. Tak to rozumieć. Tak. A druga rzecz, ale to już jest mój indywidualny styl, że trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby poskracać tekst i powyrzucać niektóre fragmenty i 3 razy zastanowić się, zanim się czegoś nie napisze. Okej. No to z czym chciałabyś się podzielić, Małgosia? Co na pewno warto, a czego na pewno nie warto robić w planowaniu, przy tworzeniu takiej książki, która mogłaby się na przykład pojawić na półce wydawniczej PZWL?
Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim trzeba sobie chyba wypunktować, zrobić listę tego, co by się chciało powiedzieć, co nie będzie jakąś kompilacją innych publikacji, które tylko jakby powielą to, co już jest, tylko podejście do tego na zasadzie. Mam jakieś doświadczenie, chcę coś powiedzieć, chcę pokazać, jak to, nie wiem, jak to mnie zmieniło, bądź jak to może zmienić czyjąś praktykę kliniczną, czyli zaczęcie od tego, żeby sobie wypunktować te takie istotne rzeczy. I dopiero na tym materiale pracować, tak? No bo jeżeli ktoś tylko chce napisać książkę i usiądzie i na zasadzie, no nie wie co, ale no to w takim razie poczyta sobie o tym czy o tamtym i napisze, no to jest trochę tak bez sensu chyba. Ale to jest moje zdanie, bo to ja nie wiem, no może z tego coś wyjdzie dobrego. Nie chcę nikogo zniechęcać do tworzenia jakichś swoich przestrzeni. Okej, dobra. Bo często... Tak podsumowując to, co ja wcześniej mówiłem i teraz słuchając Gosi, co powiedziała trochę innymi słowami, że no właściwie jakaś tam pasja i zaangażowanie w temat i w to, co się robi, jest warunkiem koniecznym, bez którego się nie uda. A potem może się uda, może nie, zależy jaki tam będzie warsztat, dyscyplina pracy, ustalenia ze Stellą, z PZWL-em, no ale bez tego zaangażowania i pasji to chyba się nie uda. Pojawiają się pierwsze pytania i nawet takie super zawodowe, fachowe. Za chwilkę do niego wrócimy, bo chcielibyśmy, żebyście Państwo zadali, Ty Małgosiu i Maciej, jeszcze jedno pytanie. Tutaj będzie to pytanie opatrzone zdjęciami, ono jest ważne. Najwredniejsze pytanie. Tak, to jest to najwredniejsze pytanie zadane przez królową, jak to często mówi o Małgosi Maciej. Potrzebuję od Ciebie trochę więcej informacji. Które zdjęcie powinno się otworzyć jako pierwsze? Czy rozumiem, czy będziemy te zdjęcia dopiero później? Bo za chwilkę, jak odpowiemy na te trzecie pytanie, to chciałbym, żebyście... A dasz radę je na przykład 4 wrzucić, czy nie? Nie. Zobaczymy, postaram się. Wiesz co, to możesz dawać po prostu po kolei. Najpierw pacjentów, a potem pozostałe zdjęcia. Dobrze. Mogę powiedzieć coś o tym pytaniu? Możesz opowiedzieć coś o tym pytaniu i na to pytanie możemy na przykład poświęcić parę minut dłużej, bo wydaje mi się, że właśnie z racji technicznych może tutaj się coś rozjechać. Nie? To będzie trochę inne pytanie niż poprzednie, ponieważ tutaj będziecie musieli, drodzy Państwo, dopasować szyję pacjenta. Macie 2 pacjentów, będą 2 szyje, do zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, na którym jedna tchawica jest przesunięta, a na drugim zdjęciu jest nieprzesunięta. I teraz trzeba dopasować dobrze. Małgosia, pytanie zupełnie praktyczne. Zupełnie praktyczne. Dobrze. Nic z teorii w zasadzie. Dobrze, Małgosiu, a dlaczego to pytanie chcesz zadać? Co się kryje pod tym pytaniem? A możemy powiedzieć to, jak 15 minut minie, bo wtedy ja mogę, podać i rozwiązanie. Tak, teraz byśmy spalili, a wracamy do tego, po co powstały goryle. Aha, no właśnie. Tak. No, dlatego wolałabym, żebyś pokazał, jeżeli możesz, najpierw zdjęcia pacjentów. Chyba obie to są pacjentki w ogóle. 2 pacjentki. No i 2 zdjęcia klatki i bym chciała, żeby osoba, która dostanie książkę, która wygra to pytanie, po prostu dopasowała prawidłowo zdjęcie szyi do zdjęcia klatki piersiowej. Dobrze, to ja się postaram to zrobić w miarę zgrabnie. Pojawia się pytanie, patrzymy na zegarek, jest 21:03, możemy do tego pytania dołożyć, nie wiem, 2 minuty ekstra. Zrobimy jako pierwsze zdjęcie, które powinno się pojawić. Mam nadzieję, że to jest to zdjęcie. Chcemy zdjęcie rentgenowskie, czy chcemy zdjęcie, gdzie jest pacjent? Nie, najpierw daj pacjentów. Pacjent 1. Dobrze, proszę bardzo. Czy widzimy dobrze? Ja jeszcze nie widzę. Dobra. U mnie też tak. nie ma. Dobrze. Pacjent 1. I to jest pacjent 1. Ile potrzebujemy czasu, żeby posiedzieć nad tym pacjentem numer 1? Myślę, że pokaż po prostu dalej, tak? Żeby pokaż drugiego pacjenta, potem na chwilę wrócisz do tego i
I zdjęcia klatki. Ekstra, dobrze. To ja teraz stawię drugie pytanie. Niestety musimy się posiłkować tym, że to zdjęcie robimy jako remove, więc niestety nie uda nam się tego tak zrobić. Powiedzcie mi, korzystając z chwili okazji, jak często spotykacie się w swojej już dorosłej praktyce, że się tak wyrażę, takie bardzo nieoczywiste rzeczy, które przez całe życie wam się okazywały, że one były takie bardzo oczywiste, a tu nagle no nie jest tak do końca. Ale już tak rzeczywiście w takiej pracy na bieżąco, już w codziennej waszej takiej dorosłej medycynie ratunkowej. No i pacjent 2. Pacjentka 2. Okej. To jest pacjentka numer 2. Musimy niestety rozłączyć to połączenie w ten sposób. Zadałem pytanie odnośnie, jak często spotykacie się z tym, że te rzeczy, które dla was kiedyś miały być tak oczywiste, z biegiem czasu się okazywało, że jednak nie. Może Maciej... Ja nie wiem, czy to kiedyś było oczywiste cokolwiek dla mnie. To tak... Ja nie wiem, czy to jest dobre określenie oczywiste. Stosujemy niektóre rzeczy. Tak, i to jest jedna tchawica. Okej. To chyba dość rzadko, ze względu na to, że mam tą tendencję od początku studiów do ciągłego pytania dlaczego i czy to głośno, czy cichutko w swoim rozumku przed komputerem i wyszukiwarką PubMeda kwestionowania wszystkich prawd objawionych i świętości. Więc takich sytuacji, żeby coś mnie jakby zaskoczyło, że jednak jest nieprawdą, to raczej mało, ale to ze względu głównie na to ciągłe wątpienie i weryfikowanie i sprawdzanie. No dobra, to świetnie, to dzięki wam za to. Małgosiu, czy to jest to samo zdjęcie rentgenowskie, bo mi się skopiowały dwa, czy raczej to drugie jest zdjęcie takie, jak być powinno? To jest to samo. Dobrze, przepraszam bardzo. Chyba to samo. Proszę uprzejmie. Drodzy Państwo, to jest ostatnia fotografia. Wybaczcie proszę, że technicznie wymaga to troszeczkę klikania, ale jestem przekonany, że odda to te kwestie, o które chciała zapytać Małgosia. Dobrze. To co wy na to? Mając doświadczenia w badaniu pacjenta urazowego, dopasuj zdjęcie szyi pacjenta do rozpoznania w RTG przez usunięcia tchawicy pacjenci 1 i 2, obrazy RTG A i B. Dobrze, to zaczęliśmy sobie chwilę temu, jeszcze będziemy parę minut czekać i będziemy mogli sobie spokojnie na ten temat za chwilkę porozmawiać. Dobrze, drodzy Państwo. Godzina 21:07, czas start, zegarek popłynął i mamy. Czy warto pisać publikacje z medycyny ratunkowej, co warto przekazywać studentom? A takie pytanie, które padło w rozmowie z panią Stelą, brzmi tak trudno w mojej ocenie, bo każdy ma też swoje inne doświadczenia. W jakim miejscu jest medycyna ratunkowa w Polsce teraz, jeżeli na nią tak patrzycie z punktu widzenia własnych doświadczeń i z tych oczywistych, i z tych nieoczywistych? Ja musiałabym Gierka zacytować, to chyba się nie powinnam wypowiadać. Takie pytanie, taka odpowiedź. Maciej? W lepszym miejscu niż 20 lat temu, ale do Australijczyków jeszcze nam trochę brakuje. Dobra. Coś więcej możemy z tego wyłonić, czy po prostu takie stwierdzenie? Takie bardzo porównawcze. Nie, niewiele więcej. Zwłaszcza, że rozmawialiśmy o tym, że ty w swojej audycji masz ochotę raczej skupiać się na pozytywach. Ja w swoim życiu osobiście też mam ochotę skupiać się na pozytywach. Pozytywną rzeczą jest to na pewno, że jest już rzesza rezydentów, którzy się wyszkolili pod okiem lekarzy ratunkowych, którzy są naprawdę dobrymi lekarzami ratunkowymi
i robi się coraz większa grupa właśnie osób, która rzeczywiście już wie, jak się pracuje w SOR-ze i jakby wiadomo, że to jest osoba, która jest przeznaczona do tej pracy, czyli zna się na stanach ostrych po prostu, tak? Czyli coraz więcej mamy takich miejsc. Oczywiście dalej są miejsca, w których czasem to są ludzie z przypadku, którzy chcą dorobić, pracują na SOR-ach. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale tak jak mówię, no coraz więcej jest tych osób, które rzeczywiście na tej medycynie ratunkowej się znają, co mnie niesłychanie cieszy. I żeby tutaj dodać, idą na to, czy wybierają się na tą medycynę ratunkową, bo chcą, bo im się to podoba, a nie, że gdzieś ich do tego życie zmusiło, a w związku z tym, jeżeli gdzieś to jest ich własny wybór i wykazują się jakąś tam pasją, zaangażowaniem, chęcią zdobywania profesjonalizmu, to pomalutku zaczynają poprawiać wizerunek tej specjalizacji w Polsce. Super, fantastycznie. Powiedzcie mi proszę, czy możemy się odnieść do pierwszego pytania, jakie było zadane, bo już jest po konkursie. Chciałbym, żebyśmy mimo wszystko pozostawili widzów i słuchaczy z odpowiedzią, a te osoby, które prześwietlimy w skrzynce pocztowej, które były pierwsze i odpowiedziały zgodnie z tym, co wy teraz skomentujecie, nawiążemy kontakt i poprosimy o wymianę danych celem przesłania podręcznika. To pierwsze pytanie brzmiało, przypomnijcie, drodzy Państwo. Jakie znasz dowody na skuteczność manewru Selika przy intubacji? Dobrze. I dlaczego zadajemy to pytanie? To też jest dla nas bardzo ważne. Dlatego, bo zdaje się, że nie ma żadnych. Dokładnie tak. No nie ma żadnych dowodów, ale może ktoś zna. Jestem ciekawa i chciałabym je zobaczyć. Natomiast my nie znaleźliśmy takich dowodów. Jeśli mówimy o takich dowodach, które są w medycynie używane jako dowody, tak? Czyli to evidence-based medicine, gdzie mamy pewne grupy badane, założenia, przeprowadzone badanie, wnioski wysunięte, wykonana statystyka i tak dalej, no to takich rzeczy tutaj nie ma. Natomiast moim skromnym zdaniem jako praktyka mi ten manewr przeszkadza. Ja nie potrzebuję tego manewru. Zupełnie nie daje mi to absolutnie nic. Utrudnia mi to, bo ktoś mi jakby w drugą stronę działa, niż ja sobie próbuję zobaczyć drogi oddechowe i ja nie potrzebuję. Być może ktoś ma jakąś korzyść z tego. Ja na przykład tak, ale to tak jak mówię, to wynika po prostu z tego, jak lubisz robić, nie? Ale książce, tak. Skuteczności nie ma. Mi jak asysta tą krtani uciśnie i zrobi tego pseudoselika, tak naprawdę uciśnie ją i leciutko przesunie do góry, ułatwia to widoczność, zwykle poprawia to widoczność strun głosowych, ale to jest tylko ta zaleta tego manewru, że poprawia widoczność. Natomiast teoretyczne założenie, że ma chronić płuca przed zachłyśnięciem się jakąś treścią żołądkową, połknięciem wymiotów, czy tam, przepraszam, zaaspirowaniem wymiotów, no nie. No to w ogóle nie ma ani nawet anatomicznych podstaw do tego, żeby tak twierdzić. Okay. A ja tam chyba w książce mamy to dość dokładnie opisane. Skąd się ten mit wziął. Już nie pamiętam, bo to parę lat temu pisaliśmy. Zachęcamy zatem, żeby przejrzeć waszą publikację, waszą pracę i tak zwanym szybciorem pędźmy do drugiego pytania, które dotyczyło podawania ketaminy u pacjenta po urazie głowy i tutaj poprosiliśmy Państwa, żeby nawet jeszcze krótko uzasadnić tę odpowiedź, to bardzo Was proszę, żebyście się do tego odnieśli. Trochę na kanwie mowy o ketaminie w Polsce w kwestiach tych MCR-ów i zmian i wprowadzenia nowych leków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to też jest ważne, że to pytanie się dzisiaj pojawiło. Tak, pytanie się pojawiło, Gosia, w ogóle to pytanie moje było i Gosia powiedziała, że to jest tak proste i oczywiste, że w ogóle bez sensu, żeby je dawać. Ja nie powiedziałam, że to jest bez sensu. Pytałam się, czy chcesz dać tak proste pytanie. A, proste, okej, dobra, no to bez sensu sobie dopowiedziałem, więc czy chcę dawać tak proste pytanie, gdzie ta odpowiedź jest oczywista. No ale ja od czasu do czasu niestety ciągle się spotykam z błędnymi odpowiedziami, więc celowo pozwoliłem je sobie zadać, licząc na to, że mi powiesz, czy w ogóle jakiekolwiek błędne odpowiedzi się pojawiły. Odpowiedź błędna
to jest ten stary mit, który mówi, że ketamina jest przeciwwskazana u pacjentów po razie głowy, ponieważ albowiem może powodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego, a to może być szkodliwe dla mózgu. I ten mit się gdzieś tam ciągle pokutuje, a prawidłowa odpowiedź brzmi, że można, a nawet trzeba i nawet jest wskazana, bo chroni pacjenta przed spadkami ciśnienia w porównaniu, jakbyśmy chcieli mu dać propofol czy tam jakiś midazolam, a te spadki ciśnienia powodują potem, że 4 dni później anestezjolodzy stwierdzają budyń w mózgu i odłączają wtyczkę z kontaktu. Więc przeciwwskazanie jest mitem, który mam nadzieję, że już coraz rzadziej będziemy spotykać. Czyli tak, stosujmy ketaminę po razach głowy. Tak, podsumowując, prawidłowa odpowiedź brzmi tak, tak wolno stosować ketaminę u pacjentów po urazie głowy, gdyż chroni przed spadkami ciśnienia tętniczego i chroni w ten sposób przed niedokrwieniem mózgu. Czyli to pytanie, to wasza odpowiedź i wasze stanowisko i z pewnością pewnie i rekomendacja może i wasza do zmian ewentualnie listy leków na przyszłość powinna być może wzięta pod uwagę. Za co bardzo dziękuję, że takie jest wasze stanowisko, no ale poparte jest to z pewnością waszymi doświadczeniami z medycyny stanów nagłych, która dzisiaj w sposób szczególny wybrzmiewa w kontekście audycji z PZWL-em. No dobrze, a to trzecie pytanie. Pozwólcie Państwo, że już nie będę zamieszczał tych zdjęć na nowo, bo to wymaga naprawdę takiej technicznej sprawności. StreamYard nam na to niestety nie pozwala, ale przede wszystkim chcieliśmy Państwa zachęcić do jednej refleksji. To może więcej Gosia na ten temat powie. Dlaczego to pytanie zostało zadane? To pytanie żeby nie było za łatwo po ketaminie, nie? To pytanie jest podchwytliwe, dlatego że jak ktoś nawet popatrzy bardzo dokładnie na tę szyję, i ja tę szyję obejrzałam we wszystkie strony, jak miałam tego pacjenta przed sobą, specjalnie jakby wiedząc, co chcę zrobić, nie da się rozpoznać, patrząc na pacjenta, czy ma przesuniętą tchawicę, czy nie ma przesuniętej tchawicy, bo tchawica jest przykryta, tak? W związku z tym konia z rzędem temu, kto to potrafi zrobić. Natomiast oczywiście wytyczne jasno mówią, że należy to robić. Ja bym troszeczkę tu zmieniła, że może na ogólny obraz szyi, czy tutaj widzimy, żeby na przykład krtań była przesunięta. Miałam wielu pacjentów z odmą prężną i jedyne, co można na tej szyi zobaczyć, tak, to jest... Tutaj dodajmy, dla Gosi tak to oczywiste, że zapomniało o tym powiedzieć teraz, że jakby kanwą tego pytania jest to, że jak czytasz o odmie, o rozpoznawaniu odmy, właśnie chciałem to dodać. Tak. I wytyczne w ogóle badania w prehospitalu, tak? W prehospitalu to czytasz sobie podręcznik jako ten ratol, czy tam lekarz i czytasz sobie podręcznik, że między innymi jednym z objawów prężnej odmy, który upoważnił bycie do tego, że tak po tej stronie nakłuć, to jest, że się tchawica przesuwa. No właśnie. I wszyscy to konia z rzędem tego, kto widział kiedyś przesuniętą tchawicę u pacjenta z odmą. Bo tak i właśnie to chciałam pokazać na zdjęciu, tak? Na jednym zdjęciu była przesunięta tchawica, na drugim nie, aż były dokładnie takie same i słowo daję, ale po prostu to jest powtarzanie. Uwielbiam, jak studentów się potem ćwiczy ze studentami, tu też się ich ocenia, czy prawidłowo wykonują pewne czynności i oni mówią, sprawdzam, czy jest przesunięta tchawica. I ja wtedy, a jak to sprawdzasz? No jak? Patrząc. Aha, czyli czego szukasz na tej szyi? Pokaż mi palcem. No tchawicy już przesuniętej. No ale gdzie? Pokaż mi palcem, gdzie ona jest? No i tutaj generalnie nie da się tego zaobserwować, także... Na zdjęciu rentgenowskim gdzieś tam wśród piersi, owszem. Tak, na zdjęciu rentgenowskim się da i nawet jak jest naprawdę odma prężna, to my wyczuwamy na szyi, że są cechy rozedmy, albo nie, no bo to zależy, czy ta rozedma tutaj jest, czy nie ma właśnie. Natomiast na pewno nie jest to przesunięcie tchawicy i chciałabym właśnie tak zmotywować wszystkich do takiego czytania ze zrozumieniem i wprowadzenia do swojego życia klinicznego pewnych rzeczy, tak? No bo jeżeli się okaże, że początkiem checklisty, tak, Maćku, będzie sprawdzenie, czy pacjent jest, no to jest bez sensu, nie? No, ja nie zadajmy sobie pytań, że nie ma odpowiedzi. Taki przytyczek do autorów publikacji, podręczników czy wszelkiej maści materiałów edukacyjnych.
jak na przykład po raz kolejny przepisują listę objawów odmy prężnej, to żeby zadali sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego po raz kolejny przepisują przesunięcie tchawicy? Choć nigdy jej nie widziałem na oczy, nie? To dlaczego piszą? No ale Maćku, przecież dobrze wiesz, że część podręczników jest pisana przez osoby, które nie pracują. Nie pracują w tym, po prostu, nie pracują medycznie. Ale nawet jak pracują, to niektóre prawdy przepisują, no bo jak mam nie przepisać, skoro w książkach od 40 lat się o tej tchawicy pisze. No to może przestańmy pisać o tej tchawicy. Właśnie, to jest, wiesz... Czytamy sprawdzę, czy jest przesunięta. Dlaczego po raz kolejny mam napisać o tym, że jest przesunięta tchawica? Dlatego, że na zawodach będzie ktoś, kto ci stwierdzi, że na przykład nie powiedziałeś, że sprawdzasz przesunięcie tchawicy, minus. Tak, i zwróćcie uwagę, że nasi widzowie i słuchacze sami zwracają uwagę, że jest to tak zwany objaw Yeti i w kontekście też jeszcze, i bardzo dziękuję za te spostrzeżenia, pan Kamil Kociołek, który jest zainteresowany. Kamil, pozdrawiam cię. Bardzo mocno książki również. Substancjami różnymi. Cześć Kamil, miło cię widzieć, ten tatuaż i tam strzykawkę. Bardzo charakterystyczny. Ketamina dla wszystkich, uwolnić ketaminę. Tak więc sami Państwo widzicie, że w tych naszych oczywistych sytuacjach zawodowych pojawiają się też takie nieoczywiste rzeczy. Jak przychodzi co do czego, jak rozmawiamy z praktykami, a z pewnością Maciej i Małgorzata takimi praktykami są, to na pewno warto zadawać pytanie. Słuchajcie, drodzy Państwo, moi goście, pojawiło się pytanie od pani Mireli Motyki, która to pytanie zamieściła i pozwolicie, że w ramach rozpoczęcia Q&A chciałbym Wam to pytanie zadać. Tak, 9% wiemy i że jest, bardzo się cieszę. Pozwolicie, że ja to pytanie przeczytam tak, żeby nasi widzowie, a szczególnie słuchacze na Spotify mieli do tego odniesienie. Pani Mirela zadała pytanie. Szkoliliśmy się ostatnio w straży i pojawia się kwestia pierwszej pomocy udzielanej osobie w sytuacji poparzenia górnych dróg oddechowych wyciągnięta z pożaru. Jak prawidłowo zabezpieczyć do czasu przyjazdu ZRM takiego poszkodowanego? Na co zwrócić szczególną uwagę? Pani Mirella Motyka, autorka pytania. Ja myślę, że przede wszystkim dać tlen, chyba to jest jakby podstawa postępowania w takim przypadku, tak? Jeżeli mamy pożar, no to jakby nie tylko już samo poparzenie dróg oddechowych, ale ten pacjent może wymagać tlenoterapii z uwagi na zatrucie, czy to cyjankami, czy to tlenkiem węgla. Także tutaj jakby przed w ogóle przyjazdem ZRM, no to tlen. Tlen, tak, tlen po prostu. Mamy to. Drogi oddechowe. No. Tak. Nie zabezpieczą w żaden sposób innych dróg oddechowych. No jeżeli pacjent jest przytomny, sobie sam zabezpieczy tą drożność, tak? Tak. No, dopóki jest przytomny, to będzie sobie przyjmował taką pozycję, jaka jest mu najwygodniejsza. Dobrze, to mamy to. Tak? Pacjent jest przytomny. Idźmy dalej, pacjenta stan się pogarsza. Trzeba będzie użyć pewnego sprzętu, metod. Najprostsza rzecz na świecie, którą często robię? Położyć człowieka na boku. No, albo jeżeli... I z głowy. Proste rozwiązanie. Znaczy to wszystkie też manewry bezprzyrządowe, tak? Natomiast jeżeli mamy ręce... Rurkę nosowo-gardłową są coraz powszechniej stosowane. Świetnie. Jaki jeszcze sprzęt moglibyśmy wykorzystać? Wszystko, co ten pacjent zaakceptuje. Mhm. No. Ja mówię o własnych rękach generalnie, tak? Czyli jakieś odkręcenia głowy, podpowiadajcie, to są ważne rzeczy. Dla mnie najprostszym rozwiązaniem, jeżeli mówimy o poziomie KPP, no bo takie jest pytanie, no to zdecydowanie prościej byłoby położyć go na boku z czymś pod głową, żeby się nie majtała, niż bawić się w wysuwanie żuchwy i pchanie jakichś rurek. Mhm. Dobrze. Jeszcze jakieś macie przemyślenia, wskazówki? Ewentualnie, jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to czy takie pytanie będziemy mogli do Was później odesłać, żebyście mogli może większą ilość informacji, może tych oczywistych już rzeczy przekazać naszym widzom i słuchaczom. Mam nadzieję, że takie pytania się pojawią. Pojawiło się jedno takie pytanie do doktora Czesiego. Ja to pytanie Tobie, Małgosiu, prześlę i będę Tobie bardzo wdzięczny za to, żebyś przekazała, żeby doktor to odpisał, a jeżeli będziesz mogła to przetłumaczyć, to na nasz
piękny polski język i wstawimy post i będzie mi z tego powodu bardzo miło, że w taki sposób połączymy dwa światy, jeszcze bardziej niż tylko związane z twoją osobą, polski i oczywiście brazylijski, ale tym, że jeszcze nasi widzowie będą mogli uzyskać odpowiedź od doktora Czesego. Co wy na to? Świetnie. Drodzy Państwo, podsumowań czas przyszedł i tak się zastanawiam, wszystkie te osoby, które jeszcze nie przeczytały waszej książki i są, albo może się dopiero dzisiaj dowiedziały, że taka książka jest, bo z pewnością takie osoby się jeszcze znajdują, to bardzo bym prosił, żeby może jeszcze jakaś zachęta w podsumowaniu padła, a jeżeli nie, to w tym podsumowaniu co powinno się znaleźć? Małgosia rękę podnosi. A ja bym chciała jeszcze coś powiedzieć, bo PZWL nie tylko obdarzył nas tą możliwością wydania książki Polowanie na goryle, ale ja mam z PZWL-em trochę dłuższą historię, ponieważ muszę powiedzieć o tym, że bardzo miałam duży zaszczyt pracować razem z doktorem Gułą i doktorem Karwanem przy książce na temat zespołu razowego, zespół razowy w praktyce i tam również Maciek ma swój wkład odnośnie transportu pacjenta, jeżeli pacjent, dobrze pamiętam. Zasad transportowania pacjenta. Akurat był tam rozdział, który mnie kręcił. O tych pracy zespołowej tam było zdecydowanie. Tak, to generalnie to jest... Uważam dużo ważniejszych rzeczy. Właściwie te goryle to tam mogłyby nie powstać, jak dla mnie ten rozdział o tej pracy zespołowej w tamtej książce to takie... No właśnie chcę powiedzieć, że to jest taka krucjata moja zawodowa, taka misja, żeby ta praca zespołowa lepiej przebiegała. Odnośnie krucjaty. To jest książka odnośnie krucjaty, jest książką niedocenianą i pokazuje taki syntetyczny mózg autorów. Mówię o doktorze Karwanie, który ma ogromną wiedzę i w ogóle jest jego sposób postrzegania medycyny ratunkowej jest mi bliski. No i geniusz doktora Guły. Tak? Także ta książka jest zdecydowanie niedoceniana, jeśli chodzi o czytelników, tak? No bo ona niesie ze sobą bardzo wiele. Tak, jak jesteśmy tutaj przy książkach PZWL-u, przy Gule, to tak naprawdę podwalinami czy jakimś tam fundamentem dla tego, nazwijmy to, sukcesu tych naszych goryli była ta pierwsza część Guły Machały. Oczywiście, to wspaniała książka, to był przełom w ogóle w medycynie ratunkowej, przełom, zdecydowanie. Bo była to pierwsza książka w naszej tutaj takiej polskiej medycynie ratunkowej, gdzie autorzy, tudzież wydawnictwo, czytaj Stella i PZWL, pozwolili sobie na trochę luźniejszy styl. I byli praktykami, są praktykami. I ten trochę luźniejszy styl został bardzo dobrze przyjęty. Więc w kwestii tego luźniejszego stylu i swobody wypowiedzi i luźnej formy, to oni lekko uchylili drzwi. Jak już oni uchylili drzwi, no to my tutaj sobie z gorylami, to już my mogliśmy je tam z rozpędem wpaść, barkiem w nie uderzyć, one się rozwarły szeroko i my mamy wielki sukces, ale tak naprawdę, jeżeli mówimy to o książkach Steli, to gdyby nie było tej pierwszej Guły Machały książki, no to może ten pomysł na taką luźną formę goryli by nie przeszedł. To jest medycyna przedszpitalna, tak? Guła i Machała, także to nie jest ta medycyna stanów nagłych PZWL, tylko to jest inna książka. Ja celowo nie podaję teraz tytułu tej książki, ja chciałem zwrócić uwagę, że medycyna stanów nagłych w ogóle... Pierwszy Guła Machała. Nie. To też, tak, natomiast... Jeśli można. Chodzi głównie o to, że zwracamy uwagę, ostatni nasz odcinek był medycyna przedszpitalna w PZWL-u, a teraz jakby zwracam też uwagę, że to nie jest tylko i wyłącznie to, co się dzieje przedszpitalnie, w prehospitalu, stąd też dodaliśmy dzisiaj taki wątek, że w ogóle medycyna stanów nagłych w wydawnictwie PZWL-u czy w wielu książkach związanych z tą kwestią, to nie jest nazwa tytułu do tej książki, o której teraz mówicie.
Tak czy inaczej, ten pierwszy Guła Machała czyta się jak po prostu najlepszy kryminał. To jest książka, nad którą ja się wtedy uczyłam do egzaminu specjalizacyjnego, jak ona powstała. Ja się uczyłam, dopóki dzieci nie przyprowadziłam z przedszkola, a potem, jak już dzieci poszły spać, ja sobie siadałam już do samych przyjemności, czyli książka Guły Machały. Bo rzeczywiście jest niesamowita. Tak, jak koleżanka kupiła ją, jak się tylko pojawiła i pytam, jak ta książka i w ogóle, to ona mówi, że czyta sobie dla przyjemności po 2 rozdziały co wieczór. Nie? Tak, to było to coś jest niesamowitego. No i jeszcze, póki mi bateria nie padnie, bo widzę, że mam 5%, to jeszcze bym chciała napomknąć odnośnie jeszcze jednej książki, którą miałam przyjemność jako redaktor naukowy wydać z PZWL, czyli Pokusy, a więc ultrasonografia ratunkowa. Książka, która jest dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z ultrasonografią i nie jest napisana tak sztywnym tonem, jak zwykle w podręcznikach, że najpierw wszystkie fale i wzory na fale trzeba poznać, żeby przejść do dalszych części, tylko jest napisane tak, jak ja się uczyłam, bo jak ja się uczyłam ultrasonografii ratunkowej, no to nie było za bardzo skąd i się uczyłam na konferencjach Tomka Góreckiego, zresztą nie tylko ja, bo Maciek również, bo się tam spotykaliśmy i tak, to jest ta książka. Jakbyś pokazał też tą pierwszą książkę, czyli Zespół razowy w praktyce, to byłabym Ci również wdzięczna. Zachęcam też do tej pierwszej Guły Machały, bo to jest otwierające oczy. To jest to, co napisał profesor Machała w tej książce, że on nie rozumie, dlaczego tak proste rozwiązania, które wiadomo, że karetka może pobrać krew i już wymienić się tylko z próbówkami z sorem, bo potem ten pacjent różnie wygląda i różnie mu się udaje utrzymać ciśnienie i to pobranie krwi jest potem trudniejsze, to dlaczego taki prosty manewr jest nie do dogrania w warunkach polskich? On tego nie rozumie i dalej to nie funkcjonuje mimo wielu lat, które upłynęły od wydania tej książki, także głęboki ukłon w stosunku do i profesora Machały i w stosunku do Przemka Guły. No może jakimś takim dziwnym, takim przez przypadek tak się składa, że mam jeszcze takie coś tutaj w swoim zakresie. No właśnie, to jest ta piękna książka. Tylko musiałem uciec do mojej skromnej biblioteczki i sobie przypomniałem, że jest, tak więc... Tak, to jest książka, na której się wychowywaliśmy. Należy to powiedzieć, że ta książka jest pewnie w niejednej ratowniczej biblioteczce, prawda? Tak, myślę, że tak, no jest bardzo, bardzo dobra. Tak więc cieszę się, że to wybrzmiało, cieszę się, że nie tylko o gorylach, ale innych publikacjach w PZWL-u w kontekście medycyny stanów nagłych w ogóle. Znaczy wiesz, tych publikacji jest więcej, także to trzeba by było, musiałbyś osobny odcinek zrobić. No ja właśnie, słuchajcie, bo ja mam takie, bo... Żeby powiedzieć parę słów o każdej, bo no jest tam mnóstwo, ja mam po prostu w domu, słuchaj, książki to są wszędzie u mnie. Słuchajcie, bo to jest też taki pomysł, kiedy powstał odcinek pierwszy, kiedy był gościem Tomasz Ilczak i potem była pani Stella i żeśmy sobie tak opowiadali o tym wszystkim, co by mogło się dobrego w przyszłości spotkać, czy zdarzyć, no to między innymi jakby jest to realizacja tego planu. To od razu powiem więcej Steli, nie? Bo obejrzałem wtedy ten odcinek i ona, wiesz, tak cichutka i udaje, że tam nic nie znaczy i nie ma nic do powiedzenia, ale to ona tylko tak udaje. Delikatna osoba. I tylko udaje, że się, wiesz, jest mało ważna i gdzieś tam schowana w cieniu i że się nie zna, ale tak. To jest prawdziwy więcej Steli. Dobrze, jeśli pani Stella zgodzi się na nasze jakieś takie wstępne plany, jakie są, to mam nadzieję, że to się stanie. Odcinek z panią Stellą, która będzie opowiadała o publikacjach. Tak, cały czas. Jak mówi, to jest to tak ciekawe, że nawet jakby mówiła... Tak. Poza tym wiesz, ile można słuchać o medycynie, nie? A jak posłuchasz o tym, jak powstają książki do medycyny, to jest coś zupełnie innego. Za dokładnie 3 dni mamy kolejną audycję w NT Live, którą poświęcimy na spotkanie z Tomkiem Zaborowskim, który wydał książkę o drożnościach dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego, ale przed samymi świętami mamy wielki sztos, który nie związany jest w ogóle z medycyną ratunkową i mam nadzieję, że damy w ten sposób Państwu odetchnąć, ale zaproszony gość, o którym dzisiaj nie chciałbym jeszcze mówić, jest jedną z fantastycznych osób, która może mówić o kolorach, o różnych innych rzeczach. Jeżeli zaspoilerowałem w sposób
bardzo intrygujący, to wierzcie mi, będzie bardzo kolorowo. Słuchajcie, z racji tego, że jest 2-3% u Małgosi w komputerze, nie wiem? Malutko, tak. Malutko. No dobrze, to co? To podsumowania czas zacząć już nie tylko o samym PZWL-u, ale o tym wszystkim, co byście wy chcieli dodać do dzisiejszej audycji, do dzisiejszego tytułu, czyli polowanie na gorylę w PZWL, polowanie na gorylę w NT Live. Słucham. Może Maciej rozpocznie. Co do samej książki, to nie, a do ogólnie życia i naszej rozmowy, żeby kierować się w życiu pasją. I to właściwie ta książka też jest owocem pasji mojej Małgorzaty. Więc jak cokolwiek sobie wybierzesz, jak będziesz to robić z pasją, to będzie super. Świetnie. To chyba jedno z lepszych podsumowań, jakie słyszałem w tym roku. A Małgosia, jakie podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania? Powiem z taką anegdotką, ponieważ zaczęłam moją pracę zawodową na zupełnie innym oddziale i na własną prośbę po 2 latach przeniosłam się na SOR, bo mimo tego, że byłam w kółku medycyny ratunkowej na studiach u pana profesora Timlera, którego pozdrawiam, i który z pasją w ogóle opowiadał zawsze o medycynie, to było takie ciekawe medycyny ratunkowej, to mimo wszystko nie wybrałam tej specjalizacji. I po 2 latach męczenia się stwierdziłam, że nie, przecież nie da się. Trzeba robić to, co się kocha. I tak jak mój tata zawsze mówił, jakby się z pasją podchodziło do pracy, to chociażby się ulicę brukowało. To będzie to dawało i szczęście, i pieniądze, i wszystko. No powiem, że już dawno nie słyszałem tak fajnych, takich dobrych przemyśleń, takich fajnych podsumowań i jestem przekonany, że macie Państwo dobre przemyślenia. Nawet z tymi pieniędzmi, nie? Jak się coś robi z pasją, to w pewnym momencie te propozycje i złotówki same gdzieś tam się dzieje po prostu. Padają. Ty zresztą, Jacku, powinieneś wiedzieć, że to jest po prostu tak, nie da się uciec od swojego przeznaczenia, to trzeba po prostu robić to, co się kocha i to jeszcze się ułoży. No. Ale ja na internie wytrwałem 5 lat, nie? Tylko 2, ja 5. A wiecie Państwo co, zwracam się teraz do widzów i słuchaczy, nie do Was. Kiedy pierwszy raz zadzwoniłem do Małgosi i potem do Macieja, o czym my będziemy rozmawiać, nie tak długo, 1,5 godziny, to niestety, słuchajcie, jest audycja, pół godziny była z doktorem Czesim, ale 2 godziny moglibyśmy jeszcze rozmawiać o kolejnych 3. A tu się ja nie mogę jeszcze o stażu w Brazylii opowiadać? Nie, Małgosiu, dlaczego? Masz procent baterii. Bo masz 1% bakterii. Ja jestem przekonany, że jak wrócisz bezpiecznie z Brazylii, to umówimy się na wspólny odcinek i opowiesz o swoich doświadczeniach. Może nagrasz jakieś ciekawe wideo z podsumowaniem, może połączymy się kiedyś z twojego SOR-u, a może NT Live odwiedzi cię na SOR-ze. W SOR-ze. To musiałbyś chyba akceptację dyrekcji zdobyć. No to ty się ogarnij formalności, a ja, drodzy Państwo, w ostatnim czasie byłem w tylu pięknych, cudownych miejscach w Polsce, że z pewnością mogę trafić również w odwiedziny do dobrych medyków, specjalistów medycyny ratunkowej, którzy uwielbiają swoją pracę, a byli nimi dzisiaj pani doktor nauk medycznych Małgorzata Rak, za co bardzo serdecznie dziękuję. I był z nami również pan doktor nauk medycznych, ale nazywający się Marcin. Myślałem, że się nie zorientuję, że ten doktorat gdzieś tam był. Nie zorientuję się. Nie zorientuję się. Cieszę się, drodzy Państwo, że rozmowa Wam się podobała. Cieszę się, że był dzisiaj z nami Rafał Niziołek, który był też naszym gościem, za co jestem niezmiernie wdzięczny i wspominam odcinek z Rafałem bardzo miło. Z pewnością pojawi się mnóstwo ciepłych komentarzy. Małgosia właśnie uciekła, bo jej się skończył internet, więc pozwolicie, drodzy Państwo, że w tym momencie w męskim towarzystwie pożegnamy się z widzami i z słuchaczami. Tobie, Macieju, życzę dobrego czasu, gdziekolwiek jesteś, bo dzisiaj jeszcze w sumie nie zapytałem, gdzie cię tam świat porwał, ale mam nadzieję, że wakacje. Tak. Akurat wakacje. Tak. Z Hiszpanii się łączy akurat. Cieszę się bardzo. O, widzicie Państwo, jaka piękna pogoda. Pani Anna Świtalska, serdecznie dziękuję Pani Aniu za Pani obecność dzisiaj, że Pani wytrzymała z nami, z medykami tak długo. Z przyjemnością pojawię się w siedzibie PZWL-u w Warszawie, w wydawnictwie. Będzie to dla mnie wielka frajda, duże wyróżnienie.
a Państwa namawiam i zachęcam do tego, żebyście pojawili się 23 listopada o godzinie 19:30 w kolejnym wydaniu NT Live. Nieco więcej w tym tygodniu mamy spotkań z Państwem, ale związane jest to z przerwą grudniową, która na święta rządzi się swoimi sprawami. O, Małgosia jeszcze jest. To dobrze, że trochę przyciągnąłem. Małgosia, jesteś. To dobrze. Aha, bo ty się chciałaś pochwalić koszulką łódzki jednorożec. 100% łódzka. 100% łódzka. Świetnie. Słuchaj, Małgosiu, nie słyszałaś tego, ale odniosłem się do pani Anny Switalskiej, do PZWL-u. Padły zaproszenia, padły uprzejmości. To są naprawdę bardzo miłe sytuacje, bardzo miłe chwile, za co jestem niezmiernie Państwu wdzięczny. Pani Katarzyna, starosta, podkreśla, że koszulka jest najlepsza. Bardzo się cieszę, że takim miłym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie, takim bardzo nieoczywistym. Drodzy Państwo, kłaniam się nisko. Dziękuję za czas, dziękuję za rozmowę, dziękuję za wszystkie miłe chwile, jakie dzisiaj z Państwem żeśmy spędzili. Pozdrawiamy. Pa, pa.